No oczywiście przy takich -2, -10 to bez problemu odpala. Rzucimy sobie ten śnieg. Tu mamy lód, będziemy go sobie odmrażać. No dobra, jedziemy na maksa z tą dmuchawą. No celem jest, żeby ten lód, powiedzmy, tutaj się spłynął, nie? Lusterka boczne też są zamarznięte. No to ogrzewanie tylnej szyby włączamy tu. Podobno jednocześnie z tylną szybą rozmrażają się lusterka. Sprawdzimy to. No i mamy 54. Już leci ciepły strumień powietrza. No jak widać po środku już mamy 55. Tu już zaczyna spływać to z zewnątrz, tak? Szybko to idzie, bez ogrzewania przedniej szyby. Nic nie narzekam w tej sytuacji na brak ogrzewania przedniej szyby. Lusterko faktycznie rozmroziło się bardzo szybko, tu spłynął ten lód. Czyli potwierdzam teorię ciskania, ogrzewania tylnej szyby i synchronizacji tego z lusterkami. O, no pięknie. Wygląda jeszcze jak lód, ale już lodem nie jest. To odmrażanie trwało 3-4 minuty, tak? Teraz mamy 8. No 2 minuty temu już to zmazałem, tak się tutaj rychtuję na wyprawę. Kocham Berni na pas! Wykopmy się z tego śniegu. Nie muszę wciskać programu Snow, aby się wykopać. Tym napędem nie jest to absolutnie konieczne. No więc dopadało nam tu troszkę śniegu. No, jesteśmy na najnormalniejszym trybie. Nie? Na śniegu, lodzie. Każdy to tu robi na tej ulicy. To ma 4x4, a wszyscy mają 4x4, więc wszyscy to robią. To jest pod prąd, chłopie. Ale ty jesteś z Włoch, tobie wolno, zwłaszcza kobiecie. Szanujmy się nawzajem. Trzeba być dżentelmenem i panią puścić. Widocznie tak jest jej krócej. Poza tym bardzo szanuję właśnie w San Moritz, drodzy kochani, to, że jesteśmy przy granicy i tu przyjeżdża masa Włochów, przesympatycznych Włochów, pracują w San Moritz, w tych restauracjach wszędzie. To są śpiewający kelnerzy, to są ludzie w dobrych humorach. Jak ktoś mi powie, że San Moritz to jest dla ludzi, którzy mają fioła tam nie wiadomo co i że tutaj same snoby przyjeżdżają, to jest po prostu nieprawda z mojej perspektywy. Jestem tu 3. raz, bo to jest 3. podejście do tego testu w tym miejscu. Zobaczymy, czy dzisiaj jest Berni na pas w ogóle otwarty. Wczoraj był, to dzisiaj będzie, odśnieżyli. To jest generalnie całoroczna przełęcz. No więc klimat jest jak w takich naprawdę bogatszych Włoszech, bym powiedział. Musiałem sam sprawdzić. Wiele lat tu nie przyjeżdżałem, odstraszają mnie ludzie snoby. A tutaj ani widu, ani słychu, no. Czasem jakaś pani w futrze przejdzie, czasem jakiś pan w Porsche przejedzie, w zasadzie co drugi. Ale no to powiedzmy, to nie znaczy, że ktoś jest snobem, tak? Jest tu naprawdę przefajnie. Słuchajcie, przyjeżdżajcie do San Moritz. Mega miejsce. No nie, no wybiło Sasfę z pierwszego miejsca zdecydowanie San Moritz. Przez te okolice właśnie, gdzie tu można wjechać w te przełęcze, w Berninę, w Maloja, w Julier Pass. No i nagle w tym zaludnionym kraju nie ma ludzi. Tu jest jezioro w ogóle, tylko jest zamarznięte. I tam są szlaki na tym jeziorze wytyczone, można sobie po nim chodzić. Pojedziemy sobie pod samą niemalże granicę włoską, do Poschiavo. No i w tym czasie opowiem wam o Santa Fe. To jest samochód, który ma przepotężne zalety, ale ma również przepotężne wady. I co zrobimy w tym odcinku? Ano, zastanowimy się, czy plusy zasłonią nam minusy, czy minusy zasłonią nam plusy. Ja wydam swój werdykt, ale wy również wydacie swój werdykt. Napiszcie w komentarzach, co wam przysłoniło co. No i zapraszam na checklistę. No, warunki pogodowe takie testowe, bym powiedział, bardzo dobrze. W drive'ie mamy EcoSport My Drive, a w terrain mamy Snow, Mud and Sand, tak? Czyli śnieg, błoto i piach. A my sobie jedziemy na eko, niech automat robi za nas wszystko. Po wejściu do tego auta trzeba zrobić pewne rzeczy. To jest higiena, to jest jak umyć zęby rano, czyli trzeba wyrobić sobie tu skrót, tą gwiazdkę do asystentów i to powyłączać w cholerę, tak? Ograniczanie prędkości działa jak to wszędzie, trzeba to wyłączyć. Wyłącz. Można zrobić skrót do tego, tak? Czyli tu to pokrętło do głośności przytrzymujemy dłużej. Nie pojawi się komunikat wyłączono, tylko wybrano asystenta funkcji ograniczenia prędkości. Bardzo mylące i ta funkcja wyłącza to pikanie o tym, że jedziesz teoretycznie za szybko, a nie jedziesz.
Ale niestety w telefonie na przykład, jak masz podłączony w CarPlayu czy coś i rozmawiasz przez WhatsAppa z ukochanym rodzeństwem na przykład, to wyłączy ci mikrofon, więc musisz ten mikrofon od nowa włączyć. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba wyłączyć i potem trzeba sobie cofnąć, wejść do asystentów. Uwagi, tu jest kamera wbudowana. Najlepiej to zalepić czarną taśmą, polecam, sprawdziłem. Jak to zakleisz, to tak samo jakbyś włożył nowe okulary, czy w ogóle w zasadzie jakiekolwiek okulary, system przestaje rozpoznawać twarz, wyda jeden komunikat i macie z bani, tak? I nie trzeba tego już w menu za każdym razem wyłączać, więc proponuję to fizycznie wyrwać po prostu, albo zakleić. Strasznie wnerwia, spojrzysz się w lusterku, to dziadostwo już ci pika, że ty nie patrzysz na drogę. To jest porażka, ale dobra, już zaraz do tego wrócimy. No więc zrobimy sobie ten skrót, włazimy tu, wyłączamy to i jesteśmy już w miarę wolni. Drogi mamy zaśnieżone, oblodzone, -2 stopnie. Słuchajcie, szanujmy się, jeśli ktoś na poważnie rozważa zakup Santa Fe, to chce od razu wiedzieć, co w tym aucie jest spone, więc powiem wam to od razu i jeśli któraś z tych wad, dla mnie dużych wad, jest dla was no-go, to se wyłączycie film po wszystkim. No więc słuchajcie, w tym samochodzie pierwsze, co będzie dla wszystkich najważniejsze, no to jest taki mały rodzinny autobus, nie? Tu mamy bardzo dużo miejsca we wnętrzu, co będzie widać w teście fotelików, bagaży i innych piernatów. Natomiast tak, tylna kanapa jest dzielona 60/40 i nie ma ani jednej przebitki do bagażnika. Nawet jak opuścisz ten podłokietnik, który jest fajny i wygodny, z uchwytami na kubki i tak dalej, to nie ma tam dziury, tam się nic nie opuszcza. Jest po prostu plastik i to będzie miało swoje konsekwencje w tym, co powiem dalej. Dlatego, że na tym siedzeniu, w tym samochodzie, w tym rodzinnym autobusie nie ma opcji Isofixa. Czyli masz trójkę małych dzieci, to możesz już myśleć o innym samochodzie, chyba że tutaj posadzisz fotelik. Są takie, sprawdzałem, foteliki bez Isofixa, tak, montowane na pasy, nawet dla małych dzieci. Czyli on tam ma swoje wewnętrzne pasy, ten fotelik, i do tego fotelik jest mocowany na pasy. No ale to jest... Sami se to skomentujcie. No i tak, teoretycznie ma samochód 4 Isofixy. Wow! Na skrajnych siedziskach drugiego rzędu i w trzecim rzędzie są prawilne naprawdę siedzenia, też to zobaczycie, są też 2 Isofixy. Tylko powiedzcie mi, która matka posadzi wam tam jednoroczne albo 2-letnie dziecko, tak, na Isofixie, jak nie będzie miała do niego dostępu. Dziecko się potrafi zakrztusić, dziecko co chwilę ryczy, tak, w samochodzie, trzeba je tam ululać, zabawiać i tak dalej. A do tych fotelików właśnie przez to, że nic się po środku nie opuszcza, tej drugiej kanapy, no więc Isofixy z tyłu są dla ewentualnie dużych dzieci już, które na takich poddupnikach siedzą, tak, i samodzielnych. Małych dzieci tam nie posadzisz, bo nie masz do nich dostępu w ogóle. One siedzą w bagażniku, no i już powiedzmy, mamy tą większą rodzinę, 3, 4 dzieci. No dobra, powiedzmy 3, tak? Czyli mamusia siedzi z tyłu, mamy jeden Isofix z lewej strony i 2 Isofixy z tyłu, no albo 2 Isofixy na drugiej kanapie, trzeci z tyłu. Mamusia się tam zmieści, tak? Po środku. No to teraz chyba wypadałoby jeszcze coś wrzucić do bagażnika, tak? No ale jak te siedzenia w trzecim rzędzie są podniesione, to tego bagażnika mamy co najwyżej na złożoną spacerówkę z wyjętym kółkiem. No więc, owszem, jest to samochód rodzinny, Bernina Pass, otwarty. Lubię to. No więc jeśli ktoś ma fioła i będzie twierdził, że musi być fotelik z małym dzieckiem na Isofixie, jak się komuś urodzą trojaczki, to może ten samochód albo sprzedać, albo go nie kupować w ogóle, tak? Dla rodziny z 2 dzieci, sztos. No więc to jest pierwsza potężna wada. Ależ tu cudownie. Mamy 5, ale ludzie to nie jeżdżą stąd. Ci, co mieli przyjechać tu do pracy, no to właśnie dojeżdżają jeszcze z Włoch, ale ruch będzie walił od drugiej strony, tak? Więc wbijamy w dzikie góry! Drugą przepotężną wadą tego samochodu są światła przednie. Tu nie ma doświetlania zakrętów, tu nie ma matrixów, no i w praktyce funkcjonuje to tak. Światła są bardzo mocne. Naprawdę, ja w długiej trasie w nocy w ogóle nie potrzebowałem włączać żadnych długich świateł. Asystent działa tak jak wszędzie, czyli potrafi komuś mignąć ze zakrętu, klasyka, więc można sobie go nie włączać. No i tu mamy takie pokrętełko, dajemy sobie na najwyższy poziom te światła, no i one są lekko do góry i oślepiają wszystko. Komfort mam ja, nie ma komfortu ktokolwiek inny, który jest na drodze, bo jest oślepiany, tak? Co drugi, co trzeci samochód migać. No więc co robisz? Szanujmy się, obniżasz o 1 stopień te światła i wtedy światła już świecą za blisko, więc ja mam duży dyskomfort i wszyscy mają komfort dookoła. Masakra. Do tego dochodzi jedna cecha tego samochodu, że on potrafi się ładnie bujać, całkiem fajnie. Ogrzejemy sobie trochę tył, mój tył, że on się buja przód-tył. On się nie buja nic na zakrętach. To jest niesamowite. Chyba się samo poziomuje, nie wiem. W każdym razie no nie wychyla się na boki. Natomiast buja się przód-tył. No i te światła, które mają liniowy snop. No więc ten snop
jest po prostu jak błyśnięcie komuś, tak? Jeszcze jak się bujniemy właśnie przód, tył, no to jest po prostu dramat. Do tego tak, jeśli se skręcasz na takich drogach jak teraz w miarę normalne zakręty po cywilnemu, no to ten snop światła jest jeszcze tak wyregulowany, że on ci trochę zakrętu doświetli. Natomiast jak jedziesz w górach po przełęczach, no to robisz serpentyny, tak? No i robiąc serpentyny oczywiście już ci nic na zakrętu nie doświetla. Na serpentynach rzadko mamy latarnie jakiekolwiek. No więc to się kończy tym, że nie widzisz gdzie jedziesz, jest totalnie czarno. Do tego we mgle nie mamy świateł przeciwmgielnych. To jest porażka po prostu. Światła wyglądają bardzo fajnie, to jest taka litera H. No i w zasadzie tyle. No jak jesteś egoistą, to będziesz wszystkich co oślepiał, będziesz miał naprawdę mocne światła, które świecą bardzo, bardzo daleko. Kolejną wadą tego samochodu jest to, jak to auto sprawuje się w zimie, niestety. Nie mówię o napędzie. Tutaj odrobina jakiegoś bardziej lepnego śniegu, radar już zamarza i jesteśmy pozbawieni asystentów natychmiast typu tempomat. I tutaj tempomat jest oczywiście adaptacyjny. To skutkuje tym, że jak ci wyłączy tempomat adaptacyjny, to nie masz już żadnego tempomatu w zimie. Po prostu, przy śnieżycy. No ale mogłoby to być tak zrobione, że wywala ci komunikat adaptacyjny, tempomat jest niedostępny. Masz teraz funkcję tempomatu nieadaptacyjnego, tak? Bo ja chcę sobie jechać nadal na tempomacie. No umiem jechać na tempomacie. W starszych autach nie było adaptacyjnego tempomatu i jakoś się żyło, tak? Natomiast tu trochę śniegu, już nie masz tempomatu i w dużej trasie wkurza to strasznie. Stanę sobie, bo tutaj zaraz dojadę do Włoch. Poza tym jest korek. Niech się ten korek rozładuje. Staniemy sobie tu, zjem sobie croissancika i sobie zrobię kawkę. No, zrobię sobie kawkę w aucie. No to powiedzmy tak, wyłączają nam się asystenci. Do tego dochodzi to, że przy -9 w 3 osoby tylne szyby nam zaczęły parować i nie dało się tego kompletnie zmienić, tak? Z prostego powodu, czyli można w zasadzie to określić braku wentylacji i braku drugiej strefy klimatyzacji. No są tam nawiewy w słupkach, ale o nich to więcej jeszcze później. No więc były zaparowane szyby, klamki jak zamarzły, bezdotyk już nie działał, auto nie rozpoznawało już kluczyka. Trzeba było wyjąć tą kolumbrynę wielką, w moim przypadku tak, z pokrowcem, skórzanym dokumentami tam w środku z kieszeni, no i z pilota oczywiście się otwierało bardzo fajnie. Kolejną rzeczą jest, że właśnie przy dużych mrozach, przy polskich prędkościach autostradowych, czyli 120-140, byliśmy bez boksa i to było 140 i auto spalało, zobaczcie sobie, prawie 14 litrów i to było stabilne spalanie. To nie było skokowe przy rozgrzaniu silnika. Bak ma 67 litrów. 400 przejedziesz, nie przejedziesz, bo już będziesz się tam stresował, jak ci wyskoczy, że masz 60-80 km, a różnie bywa z tymi czujnikami, więc kolejną dużą wadą, jeśli chodzi o auto rodzinne, jest ta tapicerka. Bardzo odradzam wszystkim rodzinom tą tapicerkę. Jeśli nie jesteście czyścioszkami, tak jak ja, i lubicie sobie zjeść croissancika w aucie, tak jak ja właśnie to zrobię, dzieci też sobie tam w trasie, wiadomo, zapchać im te buzie, żeby nie krzyczały, no to dajesz im tam jakąś bułę czy coś i słuchajcie, w te rowki, w tej skóry, ten brud, słuchajcie, wchodzi w taki sposób, że no nie da się go po prostu strzepnąć. To jest grubsze czyszczenie, dlatego tapicerę polecam wam materiałową w tańszej wersji, tak, no już ewentualnie jakąś alkantarę, nie wiem nawet czy jest dostępna, żeby to po prostu mokrą szmatą przejechać, jakąś dezynfekcyjną chusteczką albo coś, zmyć, tak jak było w Kijance kiedyś, pamiętam, tam był zwykły taki ekomateriał jakiś, pewnie z butelek PET, za gorącym już tu. O właśnie, i to będzie kolejna wada tego auta. No więc czyszczenie jest tu dramatem, nie bierzcie skóry, nie bierzcie po prostu tej skóry, jak cokolwiek konsumujecie w samochodzie. No i kolejna rzecz, właśnie w zimie wyszła, że tego auto, no niech ktoś mi powie, jak to wyłączyć. To teoretycznie było wyłączone teraz na początku, tak? No to mi się po prostu już więcej nie wyłączy. Jest 1 auto, 2 auto, 3 auto, ale to nie ma znaczenia, dlatego że nawet jak to auto było niewłączone, to ta dmuchawa działa w ten sposób, że nastawiasz sobie na 21, a w aucie jest powiedzmy 10, to ci tu będzie wiał wrzątek w gębę, on ma pewnie tu gdzieś czujniki, już się będziesz pocić, tak? Bo on będzie dążył do tego, żeby w tej kabinie doszło do ogólnej temperatury 23 stopnie. Jedziesz, w kabinie się ochłodzi, nagle zaczyna ci na tej samej ustawionej temperaturze wiać wrzątek w gębę, albo jak się tutaj już zrobi za ciepło, tak, to ci będzie waliło zimnym, a na przykład nie chcesz. Ja lubię personalnie, kiedy sobie ustawiam 21,5 na gębę
i se tak jadę, tak? No i do tego, jeśli już mówimy o tej dmuchawie nieszczęsnej, to powiem wam tak, tu zawsze coś wieje, w tej przestrzeni. No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Tu nie ma trzeciej strefy, tak? Są szuflady, wszystko fajnie, półki, guziczki. No i nawiew jest tylko tu. I z tego nawiewu też zawsze wieje. Jeśli sobie siedzę z tyłu i tam w tamtej przestrzeni, co wam pokazałem, coś wieje, no to wiadomo, że tutaj też cały czas coś wieje. I teraz to. No jest tu opcja, że jak damy to na sam dół, klasyczny nowy wynalazek Hyundai Kiano, po prostu dramat. Damy na dół, to jest zamknięte. No ale to jest zamknięte tak se. Pokrętło rozwiązałoby to lepiej i zawsze jest narzekanie. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. No nie ma tu drugiej strefy, jest taki nawiewek. Nie jesteśmy w stanie tego nawiewku nastawić na szybę, żeby ona odparowała, jak tu więcej osób jedzie zimą i to wszystko po prostu spływa tu wodą i na to się nie da nic poradzić, jak tylko otworzyć szybę. A jak jedziesz z małymi dziećmi, to nie chcesz otwierać szyby w prędkościach autostradowych 140. Więc ja wiem, czy ktoś naprawdę myślał, że to jest auto rodzinne i takich rzeczy nie przemyślał, no ja nie wiem. Do tego nie ma tu regulacji nawiewu, tak? Za to jest regulacja nawiewu tam. Zobaczycie to jeszcze później, jak tam wlezę. No i kolejna wada, no właśnie, ja już stąd nie wysiądę, a bardzo bym chciał, więc dobrze, że nie wyłączyłem silnika. To, co właśnie teraz wcisnąłem i się wypuściłem, no to jest klasyczna blokada tak klamek, żeby dzieci nie szalały i nie wyskakiwały na autostradzie. Natomiast nie ma rozdzielenia na prawo i lewo. Dlaczego? Dlaczego? To jest rodzinny autobus. No i kolejna wada. Oczywiście te kamerki nie mają żadnej spłukiwaczki czy coś. Moment takiej pogody, już nic w kamerach nie widać. O, moje croissanciki. Dobrze, że się dostałem do bagażnika. Zaraz będę je konsumował. No to jest to, zobaczcie. Hyundai nie raczył pomyśleć o akcesorium oddzielający przestrzeń bagażową od kabiny pasażerskiej. To jest mój osobisty patent, który uważam całkiem nieźle mi wyszedł. No ale słuchajcie, to jest samochód rodzinny. Moja żona bez czegoś takiego w ogóle by nie wyjechała w trasę. Rozumiem ją. Ja też nie chciałbym, żeby mojemu dziecku, które na przykład tu przodem będzie siedziało, walnie coś w twarz, tak? Przy ostrym hamowaniu w najlepszym przypadku. W Hyundaiu o tym nie pomyśleli, natomiast w Kijance pomyśleli. No wystarczyłoby chwyty jakieś w suficie zamontować dodatkowe i było po problemie. Mój patent jest prosty. Polecam, no spróbujcie sami. To jest poprzeczna stalowa listwa, tak? Którą przyczepiłem tu grubymi trytytami, tu i tu do zagłówka, tak? I mam takie pałąki pionowe. Do tego no akcesoryjna kratka, najtańsza jaka tam wiecie. Oni ją różnie brandują i różnie nazywają i różnie wyceniają, więc dobrze sprawdźcie. Tak, ona ma regulację na bok. To jest elastyczne, tak? Więc tutaj daje naprawdę dużo siły. I to się bardzo dobrze trzyma. Oczywiście to jest na wtyk, ale jak dasz ten wtyk oczywiście w odpowiednią stronę, no to no nie wiem, co by się musiało stać, żeby to się urwało, więc no to jest mój patent, no ale ja nie pracuję w Hyundaiu, tak? To Hyundai powinien za to odpowiadać. No, w tym trzecim rzędzie tak mamy tutaj regulację siły nawiewu. I to ilostopniową, no. No bardzo fajnie, tylko że to są awaryjne siedzenia. Ci, których tu nie ma, mają ten luksus, a ci, którzy tam są, tego luksusu nie mają. Kolejną wielką wadą tego samochodu jest ta gigantyczna klapa. Tu można zamknąć samą klapę, tu można zamknąć cały samochód z klapą. No i teraz tak. Otwierasz tą klapę i naprawdę musisz odejść o tyle od bagażnika, bo dostaniesz w dziób. A przy okazji sprawdzimy sobie, czy mi już się boję. Nie, o jak misiowo mnie potraktowałaś, droga klapo. No ma to plus i ma to minus, tak? Nie przytnie ci dziecka w ogóle, bardzo lekko mnie klapa dotknęła i się od razu cofnęła. Klapa nie dopchnie ci bagażu, więc z łapy trzeba będzie sobie dopchnąć. Poza tym tu nie ma co dopychać, bo tu mamy pion, tak? Tu włazi tyle rzeczy, ale o tym później. Tu powinna być roleta, tak? I ona jest tak nisko, że ja sobie po prostu ją wyjąłem. Ja się w to nie bawię. Natomiast jak ktoś ma świra i chce rzeczywiście roletę wozić, tak, to ona nie ma szyny, to jest dobre i możemy sobie nad bagażem coś przyciągnąć i tu zahaczyć, wtedy naprawdę wyższe przedmioty wejdą, natomiast ja tej rolety nie wożę. I ona przy wypadku też by nic nie dała, no drobne rzeczy może zatrzyma, natomiast no to jest szmata, tak, no to co ona zatrzyma? Jakieś potężniejszej rzeczy, tu się po prostu zegnie ta roleta i wszystko poleci tak do kabiny, więc tu musi być krata.
Aha, no i kolejną wadą tego samochodu, Boże drogi, no jest brak funkcji skopa, tak? Masz siaty, chcesz otworzyć skop, natomiast tu jest bez dotyk oczywiście, ale musisz podejść tu z kluczykiem, czy jak kierowca tam siedzi już żona, która wyskoczyła po jakieś zakupy, tak? Już ci nie otworzy skopa. To raz, dwa, bardzo działa to w czuły sposób, więc staniesz obok samochodu, masz kluczyk koło siebie, już ci się otwiera bagażnik, to samo dzieje się na myjni, więc zostawcie kluczyk w samochodzie, jak jesteście na myjni. No nie wiem po co to tak, no są sprawdzone, dobre rozwiązania no i tyle. O urodzie tego auta nie będę się wypowiadał. Dupsko ma brzydkie, jak dla mnie. Są tacy, co może powiedzą, że nawet ładny. Kolejną wadą tego samochodu są, jakby to powiedzieć, no pewne wpadki w designie. Spotkałem się z opinią niedawno, że z Hyundai'eki, no to Hyundai jest tym Audi, a Kia jest tym Volkswagenem. Tak. Takie rzeczy to ja obecnie widuję w Volkswagenach. To jest wtryskara, a tu już jest sznur. Tu jest wtryskara, a tu już jest sznur. To jest nić. Do tego. Ja nie mówię, że ja to wyrwę, tak? To się nie odczepi. No ale tu se lubię łapę trzymać, wiecie? I często tu się coś ugina, coś trzeszczy, tak? Kolejną rzeczą jest, no w tym wariancie kolorystycznym nie, natomiast ludzie meldują w innych wariantach kolorystycznych, że tu gdzieś jest ta wypustka taka, tak? Przy łączeniu. Jak masz białą, powiedzmy, skórę kierownicy, no to się robi już czarna, tak? Czy te beżowe. Tu się bardzo szybko wyciera ta skóra i to w Stanach ludzie meldują i meldują w Europie, więc jest to na wszystkie rynki tak samo słabo zrobione, że ta skóra nie utrzymuje koloru. No to już dla czepialskich. Ja tego ciągle dotykam i ciągle mi to trzeszczy. Kolejną wadą, która może przyprawić po prostu o furię kogoś, kto robi długie trasy, jest podłokietnik. No jest miękki, nie? No tu jest miękki. Ale to jest takim miłym gumoleum czymś obite, ale to jest twarde. I ty se jedziesz, trzymasz tu łokieć prosto na tym twardym plastiku. Ludzie. No jak można o tym nie pomyśleć? I całą drogę wiercisz tą ręką, coś chcesz z nią zrobić, bo jest twardo, tak? Z drugiej strony mamy tutaj, tu jest miękkie. Jak trzymasz tu łokieć, to zwróć też na to uwagę, to też meldują ludzie na forach, że tu się robi po prostu. Tam, gdzie kość łokciową wsadzasz, ten kikut, ten kolec tam wsadzasz, to tego kolca zostanie tam permanentna dziura i również ta skóra potrafi tracić tu kolor, nawet w czarnym kolorze. Widziałem zdjęcia na forach, że robi się tutaj przetarcie. Natomiast tutaj jest mięciutko i bardzo fajnie. No więc tutaj wytrzymasz, tak? Jak trzymasz tak kierownicę, wytrzymasz. Natomiast to będzie miało konsekwencje, że tu się coś zapadnie. Natomiast tu, no najlepiej sobie wykręć rękę, utnij sobie ją, no. Gratuluję. Kolejną wadą tego samochodu jest ten wspaniały panel klimatyzacji. Tu ktoś użył mózgu i pomyślał, owszem, przyznaję, bo mamy fizyczne guziki, tak? Do najważniejszych funkcji podczas prowadzenia samochodu i do tego mamy tu pewną ergonomię wprowadzoną, tak? Czyli ten przycisk do trybów jest bardziej wypukły, nie? I ja jestem w stanie prowadzić prawidłnie samochód, znaleźć ten wypukły przycisk i po nim znaleźć raz, dwa, trzy w prawo, jeden w lewo, tak? Wszystkie ważne funkcje. Każdy się tego jest w stanie nauczyć. Natomiast to raz, że jest brudne, o, kawcia mi się robi. Pięknie. Dzień dobry, dzień dobry. Poproszę dużą. Dobrze. Znaczy się nie trzeba tak trzymać, to ja wam pokazuję, można sobie to zamknąć, nie? I się samo zrobi. No i właśnie, ja należę do ludzi, co jedzą i piją w samochodzie, bo dużo w tym samochodzie spędzam czasu, więc warto tu mieć na przykład jakieś akcesoryjne gumki tego typu, tak? Że sobie to potem wyjmiesz i umyjesz i tyle. No więc skosztuję sobie kawki, zjem śniadanko i zobaczycie, jak kurchy lądują w tej skórze. Okej. Po pierwszym gryzie, świeżutki. To wygląda już tak, a po 10. gryzie już nie patrzysz na to nawet. Jesteśmy w dziczy, w głuszy, szczerze powiedziawszy, w takich warunkach. Świeżo sporządzone
espresso. Smakuje bardzo dobrze. Kończymy kawkę i jedziemy dalej. Po skonsumowaniu croissancika, tak nieźle mi wyszło, bo tu siedziałem, tak, no, powiedzmy, ale jak se to wetrzecie, o, bo wiadomo, tam jak jedziesz, tak to będzie potem wyglądać. Jakieś trzepanie, odkurzanie, no tu jest dużo roboty, żeby to wyczyścić. Ja tu właśnie trzepałem tam, czyli zamiotłem pod dywan. Już jest czysto. No więc ten panel, drodzy kochani ludzie, raz, że się brudzi, dwa, że ja jadąc autem doznaję różnych wstrząsów, drgań, ręka mi lata i chcę zmniejszyć dmuchawę, a trafiam w podgrzewanie kierownicy albo wyłączę se klimę, to jest wszystko blisko, nie? I robisz se taki zamęt w samochodzie. No masakra po prostu, gorzej się nie da. Błagam wszystkich Chińczyków tego świata, którzy mają fabryki, niech wymyślą zastępczy panel, żeby to wyjąć i wsadzić tutaj w to miejsce, że po prostu w miejsce tych klikalnych, beznadziejnych, jak już trafisz, no to oczywiście dobrze działa, tak, ale w trakcie jazdy ciężko w to trafić. Żeby tu były fizyczne przyciski, zapłacę, kupię i se tu wmontuję. I więcej nie mam ochoty gadać o tym czymś. No i kolejna wada tego auta, no to te indukcje, tak? W Hondzie bywał taki patent, że tu można było włączyć i wyłączyć, nie? No i patrzysz, przycisk, Boże, geniusze, dobre rozwiązanie. Skopiowali, wprowadzili. Nie, to nie jest guzik, to jest nic. To jest dwukolorowa lampka, może świecić na niebiesko albo na pomarańczowo i nic więcej i sygnalizuje, że ładuje ci się telefon. No i jak to się ładuje? No tak się ładuje, że się iPhone oczywiście nie naładuje, bo tu nie ma żadnego chłodzenia. Niby to jest taka podwyższona gumka. Masz nadzieję, że się tam będzie powietrze zbierało chłodne i chłodziło ci w iPhone'a? To porzuć tę nadzieję. Telefon się nagrzewa i przestaje ładować oczywiście, no więc chcesz to wyłączyć, no i wyłączasz. I tak to wygląda, że można z poziomu panelu, nie chcę się tam wchodzić, przysięgam wam, można wyłączyć lewą, prawą stronę, tak, osobno, no więc u mnie domyślnie włączona jest lewa strona, wyłączona jest prawa, nie chcę ładować, rzucam w prawo, chcę ładować, kładę na lewym, no i to tam w miarę szybko się, widzicie, pojawia tak, że jest ładowanie, no i tu pojawia się nasza wspomniana lampesia. W dłuższej trasie kiedy telefon ci się wyładowuje na nawigacji dosyć szybko, no to na indukcji nie zdążysz go naładować. On ci się rozładuje, więc co? Kabello! Mamy tu USB z takim guziczkiem, pik, że mamy i dane i ładowanie, albo same ładowanie. Czyli stać ich na jakieś takie pomysły, nie? No to co jeszcze zjedziemy tutaj? Spalanie zależy bardzo od warunków i terenu. I teraz tak, no jesteśmy w stanie w trasie, jak tu widzicie na przykład na tej przebitce, jesteśmy w trasie w stanie zejść do nawet 6 litrów, jak zjeżdżamy z dużej przełęczy, jak jest po prostu w dół, tak? Czyli na przykład to przewyższenie z Sentis. Zjechaliśmy z hotelu Sentis do Menedor. Przewyższenie to 900 metrów. Spalanie wyszło 6,3. Podsumowanie spalania. Zjechaliśmy z St. Moritz. 4 osoby, pełne auto. 1/3 autostrady, 2/3 góry. I spalanie wyszło 6,9. Zjechaliśmy około 1400 metrów w dół. No i jak jedziemy sobie naszym wspaniałym Gold Coaster, tutaj też bardzo dużo auto żegluje, tak? Jedziemy w zasadzie tylko na prądzie. Przy rozpędzaniu się nie ma szans się rozpędzić tym autem na samym prądzie, niemniej jednak po osiągnięciu 50 puszczamy gaz, wciskamy go leciusieńko i sobie żeglujemy. Tu mamy świetny wskaźnik, ile ta bateria ma, tak? Jak jest naładowana. No i takie spalanie na takich płaskich drogach wynosi 5 litrów i spada na przykład teraz, nie? Cały czas rekuperujemy. Natomiast jeśli są trudne warunki, czy jest zimno właśnie, czy jedziesz stałą prędkością szybko, raczej z Polski do Szwajcarii, gdzie przewyższenie też na przykład jest większe, no to dyszka to jest taki absolutnie standard. Pod moją nogą, jak założę lekki but, to wychodzi 9,3. Z ciężkim butem wychodzi 10,5. To też dla kogoś może być wada, natomiast słuchajcie, no nawet jeśli to auto przyżłopie wam dychę, to mamy 67 litrów, 600 km przejedziemy, uważam, że to już jest takie spoko, no 600 km każdy zrobi przerwę na kawę, czy coś dotankowujecie, jeździcie dalej. Natomiast to dla kogoś może być duża wada, tak, że nie zrobi dystansu 1200 na strzał, więc od razu to mówię. No dobra, to pojedźmy sobie dalej, jak żeśmy już tą kawkę wypili, croissancika wtrąbili, w aucie nabrudzili i opowiedzmy o kolejnej możliwej dla kogoś wadzie
układzie tego samochodu i o napędzie, a dokładniej mówiąc o silniku. Mamy tutaj 1.6 TGDI, silnik, który generalnie mam z nim dobre doświadczenie. W różnych kijach go wsadzają. Tam macie też testowaną kijankę ostatnio, Golas w Łodzi, polecam na kanale. Niesamowicie zrywny silnik i rzeczywiście to jest niesamowicie zrywny silnik. Mamy tu kolumbrynę, tak? Mamy tu mały autobus na kółkach i proszę ja was, nie wiem, na takim śniegu to już muszę włączyć tryb snow, czy co? Jadę po lodzie, zobaczcie, no. Tam, gdzie chce jechać, tam jedzie auto. No więc wiecie, no ma się wrażenie, że, zwłaszcza do 80 km na godzinę, że odgłosy tego silnika to są odgłosy byka. Obejrzyjcie sobie odcinek Cejrowskiego, jak kastrują byki. No i te typy tam na miejscu wycinają im jajca i zjadają od razu, bo to jest afrodyzjak, nie? Gdzieś tam w Ameryce Południowej. No więc, no to wycięli byku jajka, ale dali mu je zjeść, nie? No i te jajka są, no ale już w innej formie, tak? Tu mamy 1,6, tu powinno być 3 litry. Po prostu, no 2,5 to takie minimum, no ale jest 1,6. W połączeniu z tym silnikiem elektrycznym, czy tam silnikami, gdybym ja nie słyszał tych odgłosów, a no jest na to patent taki, że w tym audio Bose, które gra fenomenalnie po prostu, fenomenalnie jak na samochody masowej produkcji, tak? No to nie zastąpi ci lepszego audio od speca. Możemy sobie zagłuszyć te odgłosy silnika, tak? Czymś właśnie, jakąś fajną muzyką. Ciskasz gaz, auto jedzie. A dlaczego pan jedzie prosto na mnie? Co się z tymi ludźmi w Szwajcarii dzieje? Dziękuję, że pan raczył wziąć sobie. Może Anglik? Włoch. No więc ten byczek taki wykastrowany, tak? No on daje radę. No i ten silnik do 80 brzmi przepotwornie, słuchajcie. To są odgłosy, jakby tam śrubki podpadały dosłownie pod maską i to się wszystko tam obijało, że boisz się tam zajrzeć. Nie wiesz, co się tam po prostu dzieje. Są to przeokropne odgłosy totalnie wyślonego silnika. To się kompletnie zmienia w prędkościach autostradowych powyżej 80. Jak mu już pałujecie, no to się zmienia w Hondę, dosłownie. Z Honda. Przepięknie brzmi ten silnik, rasową taką benzyną przy wyższych obrotach, no ale częściej niestety, drodzy Państwo, poruszamy się w tych przedziałach właśnie 0,80. No i musimy to znosić, no, te odgłosy. Więc cóż mogę powiedzieć, jeśli ktoś jest miłośnikiem napędów typu 3 litry, 3,3 litra w Maździe na przykład diesla wsadzili, no dlaczego tu nie wsadzili? No niech dadzą chociaż do wyboru, tu w ogóle nawet diesla nie ma, tak? Jest tylko ta hybryda i hybryda plug-in, która ma zasięgu w trasie tam 300-400 km, to tak max, to tam jest 40 parę litrów zbiornik, tak? Bateria, która starcza na 40 km w praktyce z tego, co raportują ludzie, czyli napęd na krótkie dystanse, a trasowy krążownik, więc coś tam komuś nie wyszło, albo ktoś zasabotował Hyundai'a, żeby nie było w nim dobrego napędu. No więc to odgłosy głównie, tak? Bo samochód jest oszczędny na co dzień. Ta hybryda działa świetnie, działa płynnie. Tu mamy wjazd na Diawolecce, a możemy sobie nawet zjechać na ten parking na chwilkę. Czy my mamy tu ślisko? Mamy tu ślisko. To ja jeszcze miałem coś na dachu. Chyba kolejka jest nieczynna ze względu na Sturmwarnung. Co rozumiem, wszystko mi tu poleciało. Tak, no więc silnik może być wadą, może nie być, tak? Dla mnie 50-50. No to jest jakaś już technologia taka zastanawiająca nawet, nie? Że mały silnik w dużym aucie, tam jest pusto pod maską i tak daje radę, nie? To auto naprawdę do 180, on ma max 180. Napędza się liniowo równie bardzo ładnie. No ma niecałą dychę do setki. Jesteśmy w trybie eko. Stawkę, że tu są troszeczkę górki dołki. Wadą tego samochodu są wycieraczki przednie, które działają w ten oto sposób, że jak dasz na maksa, całą trasę wali tu wali w słupek. I to naprawdę w kabinie słychać i to przeszkadza. No jest tuk, tuk. Jedziesz w deszczu i ci wali o ten słupek. Do tego, jeśli nie jedziesz w deszczu, czyli powiedzmy jest jakaś sucha pogoda i chcesz sobie przemyć szybę, to sobie przemyjesz ją tak dlatego że wycieraczki w tym miejscu przeważnie zostawiają niedomytą szybę. Jakby tam w ogóle nie dociskały, nie? I do tego, jak widzicie, nie ma żadnych rynienek na szybie i to wszystko spływa bokiem. Nie, no jedzie kolejka na Diawolecce w taką wichurę, ale tam nie ma turystów w środku, widzę stąd. Pracownicy wjeżdżają. No nie ma bata, żeby puścili gondolę w taką pogodę, jak tak wieje. Diawolecca, zobaczcie sobie.
Byłem tam w słoneczną pogodę, przepiękna góra. No i tu już wjeżdżamy w te dzikie góry, tak? No jest tak mrocznie, jest tak groźnie. Oczywiście autobusy jeżdżą na łańcuchach. Jest tu groźnie! Sprawdzimy sobie, jak już mamy taką okazję, pusty parking, te tryby. Ło, panie, jak tu zimno! Aha, kolejną wadą tego samochodu jest to, że nie ma czujników do otwarcia klamki z tyłu. Naprawdę, to jest dramat, słuchajcie, to jest po prostu dramat, wyć mi się chce, bo często masz samochód zaparkowany przodem właśnie w podziemnym garażu i chcesz tu dziecioka wsadzić, masz go na rękach i musisz tu podejść, a te uchwyty działają z takim opóźnieniem. Trzymasz tą klamkę, czekasz, dopiero się otwierają, szarpiesz, to się nie otwiera. Chowam się, zamarznę. Ło! Grzejcie mnie! Dawać mi tu na maksa. To jest summa summarum. Po pierwsze, primo i ultimo, wszystkie wady tego samochodu. Na pewno jeszcze jakieś mi się przypomną. No i jeśli uznajecie, że wykluczacie ten samochód, no to Was pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Natomiast, jeśli Was ciekawi dalej, to zapraszam na test trybów jazdy na lodzie. Zrobimy sobie teraz start. Jesteśmy, tak, prawilnie sobie wsiada ktoś, kto się za bardzo nie interesuje tymi guzikami. Robimy sobie tu cieplutko, już mi jest cieplutko. I też, nie zwiększyłem temperaturę, a on mi zwiększa nawiew. No ja nie lubię takich rzeczy po prostu. Ja zwiększam nawiew, nie ty. Dobra, już o tym nie chcę nad więcej gadać. Tak, jesteśmy w prawilnym eko. Tu mamy te tryby, tak. Tu nam się wyświetla, co mamy, tu nam się też wyświetla. Tu se klikamy, tak? Zostawiamy na eko. I zobaczcie, to jest taki standardowy tryb. Tu sobie zmienimy podświetlenie jeszcze na to, jak rozdzielany jest napęd. Możemy to sobie widzieć, w sensie koła, czy koła przód, czy koła tył, tak? No i dajemy PP, czyli pełna rozdziałkę automatycznie robi na wszystkie koła na uślizgu, tak? Samochód pewnie ruszy, zobaczcie sobie. I tak to działa w samym normalnym trybie eko, tak? Czyli samochód rusza pewnie, ograniczył tak mielenie kół w miejscu, w ogóle nie mielił. Bardzo ładnie to zrobił, jechał prosto, mimo że tutaj są wyboje takie, tak? Wsiadasz i jedziesz po prostu, nawet nie musisz tu nic klikać. No ale porównajmy to sobie z trybem na przykład Snow, tak? I tutaj już jest inna troszeczkę bajka, bo jak ja mu dam pedał do połowy, uważam, że samochód rusza jeszcze pewniej w tym momencie. No, uślizg był dosyć duży. W każdym razie mówimy teraz o ruszaniu. Natomiast jeśli mu damy PP, czyli pedał do podłogi, to się zaczyna zabawa, tak? On mieli mi kołami w miejscu, tak? Czyli daje pełną moc na wszystkie koła, bo ja tego chcę. Czyli możemy tutaj wymusić. Cały czas mi mieli wszystko. No genialne po prostu. To pokazuje, że ktoś pomyślał o tym, że jeśli masz bardzo trudne warunki, śnieg kopny, prawdopodobnie to samo będzie już w piachu i w błocie, tak? Że jak wciśniesz do końca na PP, to auto będzie ci mielić kołami. I to jest na włączonej trakcji. O właśnie, to teraz sobie zróbmy jeszcze jedną rzecz. Wyłączmy sobie tą trakcję. Wyłączamy trakcję przytrzymaniem tego guziczka. Ograniczania przyczepności do działania systemu ESC. Jesteśmy na ten moment w trybie Snow. No i zobaczmy, co będzie teraz. No załóżmy, że najpierw chcę ruszyć po prostu do przodu. Widzę tu na grafice, że wszystkie koła dostają moc. No i teraz już tańczymy. Czyli idziemy bokiem. Idziemy bokiem. Da się tu iść bokiem, tak? No ale to już jest taniec totalny. Dobra, pojedziemy sobie dalej. No i jak widzicie, tak? I mamy sytuację, w której po cywilnemu jedziesz sobie z rodziną w góry, narty wrzucisz oczywiście tylko do boksa albo na dach, nie? I samochód jedzie tam, gdzie chcesz, po lodzie, tak? I o to chodzi w takich napędach, gdzie wchodzę w zakręty bezpiecznie, tak? Ja jedę teraz, słuchajcie, po lodzie, a samochód mi się przepięknie prowadzi. Więc ten napęd jest świetny. Do tego mamy tutaj 6-stopniowy, mokry, hydrokinetyczny automat, czyli skrzynia, która słynie z bezawaryjności. W porównaniu do tych wszystkich automatów DSG, o proszę bardzo, tutaj stoi pan. Grüezi. müssen den Moment warten. Wir sind dort oben springen. Ah, Und darum müssen wir das Moment warten. wie lange circa? Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Kann es 10 Minuten oder eine Stunde sein? Eher diese Richtung oder andere? Ja,
ändert halbe Stunde. Das ist gut, okay. Ha? A, kann ich hier warten. Danke. No to fajnie, słuchajcie, nie możemy jechać dalej, bo wysadzają lawiny właśnie. No i dobrze, nie zwali nam się śnieg na łeb! Sobie tutaj staniemy spokojnie na parku. Jak tym się przyjemnie jeździ, zobaczcie. Dobra, zatrzymamy się tu, dopóki nas nie odblokują i zrobimy sobie klasyczny test wnętrza i schowków. To lubię. Patrzcie, co tu się dzieje. Tam na mnie lawina nie zejdzie, aby nas ostrzegli. Tam zatrzymali ruch, tam będą wysadzać. Oczywiście tutaj dzień i noc jeżdżą te traktorki, posypywarki, wszystko, więc naprawdę Bernina Pass jest na taką śnieżycę, drugi dzień śnieżycy przejezdna. Słuchajcie, zrobimy sobie taki rozbudowany test, gdzie tu można wsadzić telefon. Przyznam szczerze, że do tej pory nie zastanawiałem się nad tym, gdyż były tutaj oczywiście te tak zwane indukcje, jak ja to mówię, i zawsze kładę tu telefon i powiedzmy z bani, bo po prostu dobrze działa Apple CarPlay bezprzewodowy. Jeśli macie problem z przegrzewającym się iPhone'em, no to oczywiście po kabelku se tu idziemy. Walają się te kable tutaj, wtedy wygląda to nieestetycznie, no ale jeśli ktoś lubi jednak przyczepić sobie gdzieś telefon, no to następujące mamy tu patent. Uważam, że rozwiązanie na ten samochód jest zdecydowanie coś takiego. Tu jest akurat takie miejsce, ono jest płaskie, szklane. Przykręcamy sobie tu, dajesz sobie telefon tu. Można to jeszcze cofnąć, tak? No i tak, mamy dostęp do wszystkich funkcji, nie zahaczam o telefon, tak? I mogę sobie tu w telefonie, powiedzmy, nawet pojechać z nawigacji, gdyby coś tam, nie wiadomo, no pękłby mi wyświetlacz, powiedzmy, dzieciok rzucił autkiem. No to tu jest dobre miejsce. Tu próbowałem coś takiego i tyle. Nasi kochani przyjaciele z Chin wymyślają również takie rzeczy, że można sobie tu taką półkę, jak są te wyświetlacze większe położyć, natomiast do Santa Fe to w ogóle nie pasuje. Mamy coś takiego, że możemy w cup holder wsadzić. Powiedzmy, tu te cup holdery są za szerokie po prostu, więc ten telefon tutaj no się nie utrzyma. Natomiast coś takiego zadziała nam tam z tyłu. Mamy jeszcze taki patent, słuchajcie. Czekajcie, ustawię sobie fotel pode mnie. Tu oczywiście pamięć foteli jest. No, za blisko. Nie, bez sensu. No, czyli patent bezużyteczny. No jest jeszcze to słynne urządzenie, o które często ludzie pytają na forach. To jest takie coś klejącą się przyssawką i ty sobie możemy po prostu w dowolnym miejscu przykleić. Się wygina w każdą stronę. Bardzo ciężko się to wygina, więc lepiej to zrobić raz a porządnie i potem już tym nie manipulować. To tu jeszcze możemy wsadzić telefon. Na pewno nie utrzyma, to wiem z doświadczenia, jakby to przykleić z boku. Można tu jeszcze przyczepić węża, powiedzmy, do szyby, tak? Ewentualnie to wyprofilować sobie i sobie tu umieścić telefon. No trochę tych opcji tu jest, tak? Natomiast no nic nie przebije standardowego pomysłu z wielu już samochodów, tak? Obecnie, czyli no, że tu jest półeczka, kładziesz tak i już. No dobra, no ale zobaczmy, jak te telefony nam się tu mieszczą tak bez tych uchwytów. No to jest duży telefon, to jest mały telefon. Tu można wrzucić sobie mały, można sobie wrzucić duży. Jak gdzieś szybko jeździsz, skaczesz, wysiadasz często, no to wiadomo, że rzucisz ten telefon jednak tu. Jeśli jesteś pasażerem, to jest super, nie? Że tam ten telefon po prostu wejdzie po całej długości, to jest już duży, tak? Pasażer sobie może tak samo jak kierowca wrzucić tu. Tu mamy tą dezynfekcyjną, tak? Półkę, gdzie wciskamy ten przycisk i tam jest lampa UV i ona to oczywiście działa, jak to się zamknie. Dezynfekuje nam bardzo wąskie przedmioty. Natomiast tych telefonów to tam wejdzie, możemy sobie z nich zdezynfekować, no 2. No więc tego miejsca na to jest gumowane, więc tego miejsca na telefony, no tu jest w brud, tak? No tam nie będziemy wrzucać. Punkt dla Hyundai'a, że standardowo montuje motoprzecinak do pasów. Każdy samochód powinien to mieć, więc telefonowo jest tutaj bosko. No co tutaj? Te telefony oczywiście też tu wejdą, no ale już przy tych opcjach, które mamy, nie będziemy tych naszych atrap już tutaj wsadzać, tak? Aczkolwiek mamy tu miejsce. Natomiast nie mamy miejsca coś takiego jak 1,5 litrowa butelka, tak? To jest nasza 1,5 litrowa butelka, która, słuchajcie, w tak wielkim suwie, no wchodzi w ten sposób. No weszła, powiedzmy, weszła, tak? No ja bym nie chciał z tym jechać. To miejsce nie jest dedykowane na tak duży napój, po prostu. Więc co nam tam wejdzie? 0,5 litrowa, spoko. Jak lubisz pić tak jak ja herbatkę w trakcie jazdy, to termosik 0,5 litrowy wejdzie, ale tak na styk. No,
Zobaczcie, to jest Audi Q3, tak? Jak tam to było rozwiązane. Mniejszy samochód, mniejsze drzwi. No da się, tak? Nawet w mniejszych autach rozwiązać tak, że to wszystko będzie miało ręce i nogi. A tutaj tak, no na pojach nikt specjalnie nie myśli. No ale powiedzmy, mamy dodatkowe bonusy. Jak sobie wyjmiemy półę stąd, nie, z tego schowka, no to nasza butla, 1,5 litra, słuchajcie, włazi tu już, trzeba troszeczkę docisnąć. To tylko co trzeba teraz zrobić, to w tą szufladę, co tam jest na dole, wrzucić lód i mamy lodówę. Ta szuflada jest w ogóle przesuwana tutaj, tak? Mamy dwie przestrzenie przepotężne, jak na samochód powiedzmy, tak? Ta szuflada nam się wysuwa tutaj. Pasażerowie z tyłu mają do tego dostęp. No tu już sporo wrzucimy, tak? No chyba, że wozimy jakieś bambetle, no to jednak będziemy chcieli tą półeczkę sobie tutaj zostawić. No to i tak mamy tu bardzo dużo miejsca, nasze 16,5 cm na wysokość. Czy to się zamknie? Nie zamknie się. Stój! O. No to znaczy, że 16 cm wysokie to jest, tak? No, tak samo tutaj, no wszystko można pięknie powrzucać. Plus dla tych uchwytów, tak, bo one trzymają nam większe, mniejsze kubki. Plus albo i minus, no bo jednak jak to nam trzyma? No butelkę półlitrową, no to jednak wozimy, tak? I co? Nic nie trzyma. No to kubek z kawą papierowy to tu będzie trzymać rzeczywiście. Moja mobilna kafeteria też tu se lata. No i oczywiście, kochani, mamy tu kolejny bonus, czyli jeszcze tu, nie? Ta puła robi robotę, słuchajcie. No możesz rzucić te okularki. No ale niestety nie możesz okularków włożyć tu, gdzie bym chciał. Więc co robisz? Uśmiechasz się do Chińczyka. On ma na to rozwiązanie. Takie oto rozwiązanie. Tak, już pewnie wszyscy znają. Wygląda to nędznie. O właśnie tak to działa. I tu sobie przyczepiamy okularki, albo tu. No ale jest gdzie je rzucić, powiedzmy, tak? Więc dramatu nie ma. Jakaż to jest wichura cały czas. No dobrze. Z tyłu sam za sobą tego miejsca jest tu w brud, ale nie o tym teraz. Jeśli jedziesz z tyłu i chcesz gdzieś wrzucić telefon, to masz miejsce tu. Masz miejsce tu. To jest nieudane moim zdaniem. Wrzucisz tam tablet. Nie, to odstaje, to jest krzywe w ogóle. Tam na dole to się tylko odchyla, natomiast nie odskakuje, więc co ja mam tu wozić? No chciałbym tablet tu wozić. No więc ta kieszeń to jest takie se coś, nie wiadomo co. Tu mamy oczywiście jeszcze naszą szufladę przepastną. No i można powiedzieć, że tam, jak ktoś o tym patencie nie wie, no to mamy nawet tajną skrytkę, tak? Także to jest duży, mały telefon. 16,5 cm. Jeden kompartment ma. Półlitrowa woda. Wlazło. No to tylko nasypać tam lodu, bo oczywiście nie ma chłodzonych schowków. Zanikają we współczesnych europejskich samochodach, tudzież koreańskich. Jak opuścimy sobie ten podłokietnik z tej przepięknej skóry, no to zobaczcie. Kafeteria, półlitrowy napój, więc mamy tu miejsce, dodatkowo duży, mały. No z dużą butlą jest taki sam problem jak z przodu. Znaczy większy jest problem, bo ona tu po prostu nie wejdzie. Tu też nie wejdzie. Czyli nigdzie nie wejdzie, musi się walać po samochodzie. Termos półlitrowy. Aha, z tej strony jak sobie coś takiego wyższego wsadzicie, to nawet wchodzi. Tu wejdzie termos. Tu jest ciekawe, że te uchwyty mają dwie szerokości, czyli na przykład termos może sztywniej pojechać. Buteleczka, no nie brakuje tak, przynajmniej 3 uchwyty na napoje, plus dodatkowe 2 tu, nazwijmy to, że trzeci, plus szuflada. Jest dobrze. No i jeszcze w trzecim rzędzie siedzeń to samo co z tyłu, tak? Napoje, telefony, gniazdo USB-C, własny nawiew, tak? Tak to wygląda z tyłu, plus gniazdko 220 V 200-watowe. No i jak już tą kratę zdejmiemy, no ja nie chciałbym za nią tutaj siedzieć, to wtedy mamy tutaj oczywiście pałąki od zagłówka i możemy jeszcze akcesorium dodatkowe typu uchwyt na tablet umieścić. No więc czy to jest jakaś klasyczka, tak? Czy to jest, puścimy sobie mój własny drum and basic? No to tutaj nie mam pytań, tak, do Bose. Bose nie robi popeliny i chyba naprawdę nie sprzedaje znaczka, bo to gra świetnie, nie? To sobie mogę puścić
bez obaw o prawa autorskie, bo to ja jestem autorem. Audio jest top. Jeśli chodzi o jakieś tutaj zabawy w menu, mamy tu prosto guziczek setup, tak, ustawienia. Wchodzimy sobie, dźwięk. No i co tu mamy? Pozycję, klasycznie equalizer, też taki dosyć minimalistyczny bym powiedział. No i tyle, no. Dźwięk premium. Dynamic Speed Compensation, no to wiadomo, że jak jedziemy szybciej, będzie nam robić głośniej. I ograniczenie głośności przy starcie systemu, nie? Powiedzmy, żona jechała, muzę nawalało, wsiadasz i ci urywa uszy, no to lepiej to włączyć, żeby nie doznać szoku. Czego to ona słuchała? Powiem wam, że odzyskałem przyjemność w słuchaniu muzyki w samochodzie. Odkąd jak się ma takie audio, to się chce słuchać muzyki. I nawet jakieś stara muzyczka z dzieciństwa, tam powiedzmy z młodości i tak dalej. Zaczynasz chcieć tego słuchać od nowa, bo to po prostu bardzo, bardzo ładnie brzmi. Jeśli chodzi o menu w ogóle, klasycznie jak ja Hyundai. Wciskasz coś, o, mamy notatkę głosową! No i nareszcie mogę nagrać złotą myśl! A tą myślą na dziś jest... Kocham Bernina Pass! Złote myśli sobie zostawmy. To jest ekran główny, tu mamy 3 takie podekrany, tak? To jest główne menu. Czytelne, proste, nie ma jakichś tutaj dodatków bezsensownych. Od góry można coś tam podciągnąć. Na przykład włączyć ekran, nie żeby nas nie oślepia, jak ktoś tego bardzo nie lubi. Komunikaty nawigacji, takie skróty możemy sobie tutaj wyłączyć. Bardzo świetną rzeczą jest interkom, czyli teraz słychać mnie w głośnikach z tyłu i naprawdę jak się siedzi z tyłu, no to szef kierowca, jak ma coś ważnego do powiedzenia, a ktoś nie słucha albo go po prostu nie słyszy, to włączasz interkom i ze wszystkich głośników na całą kabinę słychać szefunia, tudzież szefową. I jeszcze możemy sobie zwiększyć i zmniejszyć głośność tego. Natomiast ten interkom również w zwyczajnej rozmowie ma olbrzymi sens, bo ktoś tam cię z tyłu najzwyczajniej może nie słyszeć. Włączasz to i bez problemu. No i też mamy oczywiście tu szybko skrót do jasności ekranu, jak w smartfonie. Jeśli chodzi o responsywność, zero problemu. To jest zawsze ten sam czas reakcji. Można wejść do mapy. I teraz dobrą rzeczą jest w tym samochodzie tu, że również podczas używania nawigacji tutejszej mamy tu skróty do różnych rzeczy, w tym do interkomu AUX, tak? Do widgetów, pogoda, no trzeba się połączyć z internetem i tak dalej. Ale ciekawostką jest też, oprócz kompasu, zegarka z brzydkimi tarczami, jest to, że możemy sobie permanentnie włączyć kamerę 360 i widzieć siebie z góry. No, powiem wam, że dzisiaj nie wiedziałem, dlatego że już się czas zwiększył do godziny. O, tu ma ktoś przedni napęd w audycji i ma obowiązek założenia łańcuchów. Natomiast nie będę się tam pchał, ponieważ czas dojazdu już do Poschiavo zwiększył się do ponad godziny. No nie ma sensu już tam się wbijać, zjedziemy do San Moritz. Wszystko, co mam wam powiedzieć, tak wam powiem. Więc menu jest responsywne. To nie jest, że to błyskawicznie działa, tak? Ale to jest zawsze ten sam czas reakcji. Przewidywalne. To, co mówiłem w Key. Tak samo, że wciśniesz, wiesz, ile musisz czekać. Asystenci jazdy jest osobny, szeroki temat i smutny. Na tyle smutny, że w zasadzie już na początku filmu powinienem to wymienić, gdyż no chce się zapłakać w którymś momencie, bo no mamy asystenta, tak, podstawowego, to jest to pasa. I on się włącza domyślnie, jak jedziemy, kamera coś tam widzi. No i już wystarczy, że ta kamera będzie brudna, spadnie więcej śniegu, deszczu i tak dalej, to w ogóle się wyłącza, już nie mamy do tego dostępu. No ale powiedzmy, to jest pierwszy level, tak, że auto dojeżdża do linii, odbija od linii. Drugim levelem jest wciśnięcie tego kółeczka i wtedy już mamy samo prowadzenie rzeczywiście po środku pasa. Z tym, że jak to w tej grupie, jak nie ma linii, auto jedzie do środka, w tępy sposób potraficie ciągnąć na czołówkę. No i teraz tak, jak jesteśmy na autostradzie, lubimy sobie włączyć tutaj tempomacik, bardzo fajnie to działa. No i najczęściej zimą właśnie widzimy coś takiego. Naprawdę, starczy odrobina śniegu z deszczem i już nie masz tempomatu. No i co? No i zapłakać tylko, bo masz przed sobą 1000 km, powiedzmy, no jest zima i nie masz tempomatu. I nie masz tempomatu też zwykłego tempomatu, tak? No nie ma rozdzielenia. Albo nie masz tempomatu adaptacyjnego, albo nie masz tempomatu w ogóle, tak? Nie ma tutaj zwykłego tempomatu. W razie gdyby radar zamarzł, tak? No radar powinien być ogrzewany. Do tego wszystkie kamerki te dookoła są niczym nie osłonięte, niczym niezmywalne, więc odrobinę błota, tak? I widok z kamerki wygląda już tak. To jest zaśnieżone, to jest brudne, prawie nic tam nie widać.
tak se to jest. No i ci asystenci, słuchajcie, no jest tutaj taki lekki dramacik. Hamulec ręczny nie zaciąga się tak a propos automatycznie, zawsze trzeba sobie tutaj kliknąć. No i teraz w połączeniu z tym cudeńkiem, które samo nas kieruje, tu mamy odległość oczywiście od aut, 4-stopniową, super, prawnie działa. Jak to włączymy, po jakimś czasie z automatu, Dodge mnie najpierw pyta, czy ja chcę asystenta zmiana pas. Ja nie chcę asystenta, bo zaraz wam opowiem, jak to działa. Natomiast on go i tak wymusi po jakimś czasie. Teraz, żeby wyłączyć tego beznadziejnego asystenta zmiana pasu, to trzeba wyłączyć prowadzenie i już w dużej trasie, jak nie chcesz go, to masz tylko odbijanie od linii do linii, tak? I auto się już nie prowadzi. Natomiast jak to włączysz, znowu ci się włącza asystent zmiany pasa ruchu. Słuchajcie, jak to działa? To działa tak, że jakbyś jechał sobie prostą autostradą, na której nie ma żadnych innych samochodów, tylko ty, królewiczu, jedziesz sam, no to wtedy włączasz migacz i auto zmienia pas na lewy, tudzież na prawy. I zrobi to sam, rzeczywiście. Natomiast no nie tak się zmienia pas. Pas się zmienia tak, że jak jedziesz na autostradzie przy prędkości 140, to nie robisz czegoś takiego kierownicą i nie zmieniasz pasa, tylko leciusieńko zmieniasz linię i w zasadzie jedziesz cały czas prosto i zmieniasz pas, tak? Ten asystent tego nie potrafi. Co gorsza, on się kłóci ze mną, szarpie mnie kierownicą podczas zmiany pasa. Ja widzę, czy ktoś z tyłu pałuje, muszę wtedy szybciej zmienić pas, przyspieszyć czy coś. Wiecie, co się dzieje w praktyce? Asystent wywala mi błąd, że wykryto kierowanie, wydaje niepokojąco czyści dźwięk, ping, tak, że coś się wydarzyło i to jest zabawa w kotka i myszkę przez całą podróż. Jak jedziesz 1200 km, masz cały czas na autostradzie się z tym użerać. Bo zależy ci na tym, żeby auto trzymało się środka pasa, bywasz zmęczony, chcesz, żeby cię to asystowało, no ale musisz to wyłączać, bo to po prostu tak wnerwia ten asystent pasa. Niech mi ktoś powie, gdzie z poziomu menu, gdzie z poziomu tych guziczków można rozdzielić, żebym ja miał drugiego stopnia kierowanie, tak, czyli nie tylko odbijanie od linii, tylko kierowanie po środku pasa bez asystenta zmiany pasa ruchu. No beznadzieja, tego w ogóle nie powinni dopuścić do ruchu. Natomiast no, jeśli jedziemy sobie po takich zwykłych drogach, ten asystent potrafi się długo nie włączyć, nie wiem od czego to zależy. No i auto ładnie nas nawet na takich krajowych drogach prowadzi po środku rozrysowanych linii, podkreślam. Mamy tutaj oczywiście czujniczki w lusterkach. Na czerwono one sobie migają, jeśli mamy kogoś w martwej strefie. Ale zima! My mamy tu szyberdach, mamy tył odsuwany elektrycznie. Duże światła wpada do kabiny. O właśnie, mogłem to otworzyć, kiedy kręciłem wnętrze. Wszystkie rzędy mają swoje lampki. Tego się nie otwiera, tylko można sobie to światło wpuścić. Natomiast ten się uchyla, otwiera. Tak, no to tak to działa i będziemy tam w ten śnieg ryć. Fajnie, no i plus szacun za to, że to jest bardzo twarda puła i nie przepuszcza nic, a nic światła. Tak samo jest z tym materiałem. To jest bardzo solidne. Porównacie sobie to na przykład z Kodiaqiem nieobecnym, ostrzegam, jeszcze poprzedni model w RST, to tam była taka przezroczysty czarny materiał, którego ja bym nie chciał mieć, dlatego że ja lubię mieć ciemno po prostu, denerwuje mnie często światło. No i tutaj jest naprawdę ciemno. Do tego cały ten sufit jest taki piękny, nie wiem, nabuk, alcantara czy coś, no to jest naprawdę super. Do tego, moi drodzy, fantastycznie jest wykonane to. I to jest solidne, tak? To tam utrzymuje tą wysokość w trakcie jazdy. No może się tam lekko chybocze, ale to jest pikuś w porównaniu do tego, co jest w obecnym BMW X5, gdzie to tam dynda wisi, prześwituje. Także tutaj Hyundai jest premium. Tu mamy takie cieplejsze troszeczkę światełko. Od tego. Makijażowo, no muszę kiedyś w końcu zrobić ten makijaż. Więc summa summarum powiem wam, że wnętrze tego auta jest bardzo przyjemne, no i przede wszystkim już tam zjechałem tą skórę za to, że się brudzi, ale mamy tu wentylowanie i to działa, słuchajcie, natychmiast. To ma sens. Tu mi od razu wieje. Nie muszę nic czekać. Latem to się sprawdzi. W Superbie obecnej generacji to był LNK. Było to bezużyteczne po prostu. Auto się nagrzało na słońcu we Włoszech, tak, przy plaży. Włączasz to chłodzenie, Boże, ile to trwało. No to rzucasz ręcznik, w majtach siadasz i jedziesz, tak, po prostu bezużyteczne. Natomiast tutaj natychmiast mi przepięknie wieje. Jest to dużo skuteczniejsze. Może dlatego, że po prostu ta skóra jest dużo lepsza, dużo bardziej twarda, tak? To jest twarda, solidna skóra. Tak samo jest w obecnej generacji Sorento. Tutaj nie ma wygniotek jakichś specjalnych. Siedzenie kierowcy w tych 30 000 wygląda tak. Raczej chude klocki tutaj siadają. No jest jakaś wygniotka, trzeba przyznać, już się ta skóra błyszczy. Ocencie sami, czy to jest źle, czy to nie jest źle. Do tego mamy tutaj funkcję lounge na obydwu siedzeniach, pasażera i kierowcy, czyli fotel nam się kładzie
Tu nam się coś takiego, co jest absolutnie za krótkie wysuwa i niby to jest takie lounge spa. Nie jest. Raz z tego skorzystałem. I rzeczywiście tu jest wklęsłość w zagłówku całkiem niezła, więc idzie sobie na tym poleżeć. Natomiast jak tam jest fotelik, a jest fotelik i bambetle, no to już pasażer sobie tego tak nie rozłoży, ale wyreguluje sobie manualnie, bo tu mamy oczywiście dostęp do regulacji tego fotela stąd. Świetne. Naprawdę bardzo często się przydaje. A co tu mamy? Jezu. Kolejny kabel straciliśmy. No właśnie tak to działa w samochodach, te kable. To jest urwane USB-C. To już będzie trzeci. Do tego poducha. Zobaczcie, jak to wyjeżdża ta poducha. Jest w olbrzymim stopniu regulowana. Ja lubię na lędźwiach sobie to wypchnąć na maksa, żeby mi było wygodnie. Schowajmy to. Natomiast jak nie chcecie tego lounge'a, no to ten podnóżek można sobie po prostu wysunąć też manualnie, jak ktoś potrzebuje i lubi. Mamy taki bajer, metkę kaligrafii. Tu mamy też taki bajer, że tam łapę można wsadzić. Bezużyteczne, bo łapę to można sobie złapać tu, dać nogę i już jesteś przy boksie, więc nieprzydatne. Cóż jeszcze wam powiem? Powiem wam tak, że no dramatem jest niestety cały czas, uważam, ta dmuchawa, tak? Już powiedziałem o tej temperaturze. Do tego zamykamy to w ten sposób, do środka. No i idzie se w łeb walnąć, po prostu, bo wolałbym, żeby było po prostu pokrętło i nigdy nie jestem w stanie sobie dać tak, jakbym chciał. No tu jest przewaga designu nad praktycznością, a temu mówimy głośno nie! To samo jest tu. No i to samo jest oczywiście z tyłu. Na kolana nie jestem w stanie sobie tu nic nastawić. Często mam zimne kolana, tak. Fotel jest z pamięcią. Fotel! Pomijając, że skóra jest solidna. Zresztą ocencie sami, czy jest solidna. Natomiast to, słuchajcie, te boki. To tak mnie trzyma świetnie w zakrętach, a bardzo chętnie robię tym autem zakręty, ponieważ na zakrętach się nie wychyla i jest bardzo stabilny, bezpieczny. No jechałem tą przełęczą niedawno temu. Wrzucę to wam przebitkę teraz i zobaczcie, to auto na zakrętach. Wielką przyjemność to sprawia, jak to auto jeździ po zakrętach. Naprawdę. Macie okazję, to auto sobie wyprzedzimy. No rewelacyjnie, to jest po prostu przeprzyjemnie jechać tym autem po zakrętach. To jest po prostu bajka, to jest przyjemność nad przyjemności. Wyje ten silnik, rzucamy se na sport, wtedy manetki zmieniają się na manetki od biegów. W Eko to są manetki od rekuperacji. Klamry pasów są wszędzie takie same, cienkie. Tchórzo łapy dla kierowcy nie ma, czyli kierowca jest nieustraszony. Zagłówek, jak już widzieliście, można sobie troszeczkę wyregulować do przodu, do tyłu. Co mamy? To mamy, że regulacja kierownicy jest tutaj. Jak ona jest na maksa odsunięta do tyłu, no to ta regulacja góra-dół wynosi tyle. Natomiast jak odsuniemy na maksa do siebie, no to przez to, że to jest już większy łuk, troszeczkę tego jest więcej. Jest to połączone z pamięcią fotela, czyli pod ciebie jesteś małym kierowcą, małżonka jest drobna, no to jej się tu powysuwa, ty se wciskasz dwójeczkę, czy tam jedyneczkę, co tam sobie ustawisz. Kierownica też się odsunie pod ciebie. Tu są jeszcze profile BlueLink. Nie bawię się w to, mam to po prostu gdzieś. Ja wsiadam do auta i jadę, a nie, że ja będę się logował, wpisywał piny, czy coś takiego jak w obecnej Kii. W Stanach tu jest, tam po lewej, już jest na odcisk palca, tak? Czujnik. Na Europę jakoś legislacyjnie jeszcze tego nie mogli wpuścić. I bardzo dobrą oczywiście zaletą tego, że to się reguluje, tak? Jest to, że w trakcie dłuższej jazdy zmęczą ci się ręce czy coś, to sobie troszeczkę przysuniesz kierownicę, doregulujesz ją w trakcie jazdy i sobie zrobisz po prostu wygodniej. Mamy tu taką ciekawostkę, że autem można wjechać i wyjechać z kluczyka. Nie obsługuje się tego w oczywisty sposób. Co mamy jeszcze bardzo dobre, co lubię w samochodach, jest oczywiście regulacja wysokości pasa. Zobaczcie, ten pociąg ma przed sobą pług.
No więc jak już sobie pominiemy tą frustrację w trasie związaną z tym bardzo denerwującym asystentem zmiany pasa ruchu, no który koniec końców możemy wyłączyć i prowadzić samochód, więc już tak nie czepiajmy się tego aż tak bardzo, to słuchajcie, no czuć, że to jest większy samochód, on gigantem nie jest, nim wjedziesz wszędzie, tak, wszędzie nim zaparkujesz, no więc auto w trasie, na autostradzie prowadzi się po prostu, no nie jechałem czołgiem, tak, więc bezpośredniego porównania nie mam, ale wrażenie jest takie, że jedziesz czołgiem. Auto niesamowicie dobrze znosi boczny wiatr. Zdarzyło nam się z Warszawy do Łodzi jechać na totalnym lodzie. Ja zastanawiałem się, co się dzieje, czego ci ludzie jadą tak wolno. Snuliśmy się po autostradzie 140, wyjechaliśmy na parking, wysiadam z auta, a tam czarny lód, asfalt pokryty lodem, którego nie było widać. I w tym aucie nie było tego czuć, do tego wiało. Tu właściwości jezdne, jak ten samochód się prowadzi. W trasie są fenomenalne, auto jest bardzo dobrze wyciszone, ma tu tą podwójną szybę, tu naprawdę jest cicho. Jest mały kłopot, który musi gwarancja zrobić, no oprócz tej wycieraczki, tak, no to też prawy tylny amortyzator, to nie jest stukanie, to jest jakiś taki nieprzyjemny odgłos na każdej nierówności, po prostu jak pracuje zawieszenie, nie trzeba wjechać w dziurę. No niestety jest nieprzyjemny odgłos, dlatego że tu jest bardzo cicho i jak sobie jedziesz na tych prądach czasem, tak, auto mało ogólnie żegluje na prądzie, muszę przyznać, muszą być idealne warunki, naprawdę wolno, jakieś manewry na parkingu, prosta droga, no teraz na przykład zjeżdżamy, puściłem gaz, jedziemy na prądzie, ale jak tylko dotknę pedału gazu, nawet troszeczkę, już jedziemy na benzynie. No i teraz zobaczcie, tak, mam do wyprzedzenia ciężarówkę, ona nas tu będzie zwalniać zaraz, spowalniać chciałem powiedzieć. Tego typu manewry właśnie na drogach krajowych, gdzie jedzie jakiś traktor, trzeba go szybko wyprzedzić czy coś. W tym aucie nie brakuje mocy. Poza tym do tego dorzucę to, że przy załadowaniu tego samochodu nie czuję różnicy w przyspieszaniu ani hamowaniu. Jest tak samo dobrze. Miłośnicy V6 360 koni na przykład z BMW, zapomnijcie, że to jest samochód dla Was, ponieważ to jest napęd dla ludzi, którzy nie potrzebują przyspieszeń 5 sekund do sety. Tu jest około 10 sekund. Natomiast, no jeśli jesteś taką w miarę spokojną duszą, ale jak jeździsz z dziećmi, z żoną, w aucie, no to jesteś spokojną duszą, no proszę Was, tak? Czyli jeździsz spokojniej, wtedy ten silnik nie wyje, bo jest cicho i się robi bardzo przyjemnie. Tutaj nie ma żadnego DCC, zawieszenie uważam idealo, oprócz tego, że auto buja się tak przód-tył, no ale to jest w zasadzie problem świateł, nie zawieszenia. Gdyby dali tutaj matrixy po prostu wrzucić, no są technologie, przecież w innych Hyundaiach już siedzą matrixy, tu nie dali, no to nie byłoby to już problemem, więc zawieszenie jest świetne. Tak, tłumi ładnie, jest nie za miękkie, nie za twarde. Na takim zakręcie zero wychyłu samochodu. No zero, słowo daję, tak? No jest to fenomenalna przyjemność jeździć tym autem po zakrętach. Rekuperacja jest tutaj, 3-stopniowa, jak już wspomniałem. Dajemy sobie na 3 i działa to tak, że na trójce, jak puścisz gaz, no to auto Cię od razu zaczyna zwalniać i jest troszeczkę mdło. Na dwójce ten efekt jest już lepszy. Na jedynce polecam jeździć. No i ta rekuperacja, no to jest skuteczne, tylko że bateryjka tu jest kilowatt z hakiem. I teraz jak jesteśmy na takim zjeździe, dobrze, ja sobie włączę tą rekuperację. Za moment mi wywali tutaj oczywiście komunikat, że bateria jest pełna i że manetki do regulacji rekuperacji są już niedostępne. No i hamowanie rekuperacją jest też niedostępne. Samochód próbuje szybciej zwiększać obroty, tak, czyli hamować silnikiem zamiast rekuperacji. Natomiast no oczywiście możemy sobie tu wrzucić tego sporta, tak. Jak jesteśmy na sporcie, mamy tu już manetki do zmiany biegów, tak. Potrzebujemy, jestem 60. No i się możemy wtedy już bawić. W górach, na przykład latem na zjazdach, kiedy rekuperacja już tam powiedzmy wyzionie ducha, czyli się naładuje, no to sobie manetkami bardzo ładnie poradzimy. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jest to ciężki samochód, jest to mały silnik, więc on nie utrzyma z górki stałej prędkości. No to co jakiś czas będziemy na zjazdach ostrzych serpentynach w górach dohamowywać. No ale uważam, że summa summarum tutaj ten napęd jest bardzo, bardzo skuteczny, bardzo sprawny, w miarę oszczędny na co dzień, jak na tak duże auto. Także podsumowując napęd i już pewną część, którą mamy za sobą, przyznam szczerze, że bardzo, bardzo lubię jeździć Hyundaiem Santa Fe. No i powiem Wam, że w kabinie również przy 180, czyli maksymalnej prędkości, jest cichutko, można spokojnie rozmawiać. Kolejną fantastyczną rzeczą w tym samochodzie jest to, że jak lubicie zawalić się po sufit, co rodzinom z dziećmi na pewno zdarza się często, to, że tu mamy takie coś, no właśnie, jest kompletnie bezużyteczne, no bo ta kamera tam z tyłu jest brudna. No i to jest wada zaleta, no bo jak ta kamera jest czysta, tak, no to po prostu
Z lusterka włączacie sobie wyświetlacz, kamera jest na zewnątrz i tak sobie jedziecie. Tu jest regulacja wysokości, jeszcze tak i jasności tymi guziczkami. A u nas cały czas pada śnieg. A ja lubię śnieg, więc cieszymy się. Tu też kamera z cofania oczywiście brudna. No coś tam widać, tak, ale słabo. No oczywiście działanie systemu asystującego kierowcy jest wyłączone. Bardzo dobrą rzeczą jest to, co Wam właśnie teraz pokażę. Ja się muszę szybko włączyć tutaj w ruch, tak, bo jedzie sporo samochodów. I bugnięcie od zera w tym aucie wygląda tak. Nie? Auto rusza od razu, dlatego że jest wspomagane prądem. No dobrze, delegacja odstawiona. Opuszczamy lotnisko i przy tej okazji jeszcze parę szczegółów. A propos Santa Fe ode mnie usłyszycie. Jednym z nich będzie to, że zwróćcie uwagę na to, jak szybko otwiera się tu szyba. To są jedne z najszybciej otwierających i zasuwających się szyb w ogóle jakie w jakimkolwiek samochodzie spotkałem. Jak już wjeżdżamy na autostradę, warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, która może Państwa dosłownie zabić. No więc, co nas może zabić? No asystent pasa ruchu nas może zabić. Po pierwsze, to już wiecie, tak, że jeśli są nierozrysowane pasy, to samochód najczęściej bije do środka. Robi to dosyć zdecydowanie, bym powiedział. I oczywiście nic nie mierzy, to nie jest autonomiczny samochód, czy przeciwka coś jedzie i potrafi Was centralnie prowadzić na czołówę. Kolejną rzeczą jest to, jeśli mamy asystenta pasa, tak, na autostradzie, większość z nas jest przyzwyczajona do tego, że ten asystent nam naprawdę dużo potrafi pomóc, czyli na przykład potrafi mi się rozkojarzyć, nie wiem, sięgnąć coś z na przykład schowka, tak? No to taki asystent nas zabezpiecza, żebyśmy z pasa nie zjechali. Jak to wygląda w Hyundaiu? Mamy tutaj drugiego stopnia, powiedzmy, włączone asystowanie na pasie. O czym mówię? O tym mówię, że samochód nam w zasadzie jedzie teraz autonomicznie, na dystansie do samochodu poprzedzającego i utrzymuje nam się w liniach. W momencie, kiedy ja sięgam sobie tutaj i trzymam mocno kierownicę, to ten asystent na tyle delikatnie kieruje tym samochodem, że on uznaje, że to ja tak kieruję. Ja teraz nie patrzę na drogę, prawda? Niby coś tu robię i zobaczcie, nic się nie dzieje, nic mi nie pika, a ja jestem w stanie zjechać na pobocze w tym czasie. Nieostrzeżony, czyli będę se tu grzebał. Jeśli będziecie za długo grzebać gdzieś z boku, to zjedziecie na pobocze, asystent Was nie skoryguje i o tym nie poinformuje, bo on jest dosyć... No zobaczcie, ja sobie zmienię pas teraz, tak? Nic, po prostu mocno trzymam kierownicę, zmieniłem pas teraz bez migacza, tak? No i załóżmy, że nie patrzyłem się na drogę, czyli mocno po prostu trzymałem kierownicę i on pojedzie tam, gdzie ja trzymam tą kierownicę, więc na przykład w grupie waga, no mocniej to dawało znać, tak? Bardzo trzeba na to uważać. Proszę pana tira, ja muszę wjechać. I na przykład teraz, nie? Ja se mogę depnąć, auto się zbiera, bardzo dynamicznie ten samochód również przy wyższych prędkościach funkcjonuje. Na tyle dobrze, że jest to po prostu sprawny samochód przy również wyższych autostradowych, wyższych prędkościach, więc tu mocy nigdy mi nie brakowało. Do tego wiadomo, bolączką we współczesnych samochodach jest ten system wykrywania rąk, tak? Jak zobaczycie na przykład w Q3 testowanej ostatnio na kanale, czy tam w innych samochodach, bardzo upierdliwe to było w obecnej generacji Skody Super, że ja trzymałem kierownicę, on to było wtedy już po około 1000 km trasy, przestał wykrywać mi ręce i schamował nas na obwodnicy pod Warszawą. To nie jest żart. Masakryczny kipisz po prostu. Ja już machałem tą kierownicą, on nie, nadal uznał, że ja nie żyję, w ogóle mnie nie ma. Natomiast tutaj to tak funkcjonuje, że rzeczywiście... No co, no włączę sobie tempomat, zobaczcie sami, tak? Dostaję informację, trzymaj dłonie na kierownicy, żadnego dźwięku najpierw, auto kieruje. Ponownie, trzymaj dłonie, teraz już zaczyna pikać, nie? I zobaczcie. Leciusieńko dotykam tą kierownicę i ona od razu moją dłoń wykrywa. No więc mamy tu taki miks, nie? Tych asystentów. No oślepia mnie na przykład ta ramka lusterka, tak? Delikatnie, kolorami tęczy, modne, więc aż tak mi to nie przeszkadza. No więc miks tych asystentów, że niektóre rzeczy działają po prostu perfekcyjnie. No nie jechałem w samochodzie, który lepiej wykrywał dłonie do tej pory, tak? Z tych wszystkich testowanych, ale zastępczych, zawsze to działało gorzej. No to po prostu nie wiem, czy to jest już czujnik ruchu, czy to już jest czujnik ten pojemnościowy, czy jak ktoś tam mówi, że wykrywa łapy magnetycznie czy jakoś.
Tu mnie to dziadostwo zachęca do włączenia asystenta zmiana pasy ruchu. Nie! No słodko-gorzko jest z tymi asystentami, niestety. Kolejną taką cechą charakterystyczną tego samochodu i tego napędu jest to, że no zdarzyło mi się już ten samochód, na przykład na ostatniej właśnie wycieczce do San Moritz, zapakować tu 4 osoby z pełnym bagażem. Daliśmy radę bez problemu, bez boksa, z sankami i z wózkiem do tego, tak? I ten samochód, on nie zmienia właściwości, jeśli chodzi o dynamikę, tak? On tak samo przyspiesza. Trzeba było to zmierzyć, no ale już nie chciałem młodego katować. W każdym razie samochód tak samo dobrze przyspiesza, tak samo dobrze hamuje, ja nie czuję w ogóle różnicy przy obciążeniu, nie? Tak jak na przykład kiedyś, no nie będę porównywał wielkiego SUV-a do Astry K, ale kiedyś mnie to zszokowało, że w Astrze K, która miała mocny 200-konny silnik, była dynamicznym samochodem, jak z 4 znajomych nagle dodatkowo jechałem, to prawie się rozwaliłem na rondzie, bo po prostu nie przewidziałem, że hamulce mogą tak dużo gorzej działać. Tutaj działa to wszystko tak samo, podobnie jest z tym systemem, tak? Jak to w grupie Hyundai Kia, że tutaj po prostu wszystko działa przewidywalnie i zawsze tak samo, stabilnie, tu nie ma niespodzianek, nie? Tu mnie nie zaskoczy, że ja nagle mam dużo gorsze hamulce. Zjeżdżaliśmy z wielkich przełęczy, tak? Zjeżdżaliśmy po lodzie, zjeżdżaliśmy po śniegu, zjeżdżaliśmy po asfalcie. Rekuperacji oczywiście za malutko tu jest, no i ten mały silniczek nie zhamuje obrotami, niestety, tej kolumbryny. Niemniej jednak to wszystko wystarczyło, tak? I latem zapewniam was wszystkich, że nawet duże przełęcze zjedziecie i nie spalicie hamulców. No, także to jest duży plus tego napędu. W ogóle polecam wszystkim takim, co są jak ja, że zobaczyli 1.6 i powiedzieli nie. Warto się przejechać i zobaczyć, że to już są inne czasy kompletnie, nie? Co do napędu jeszcze, rodzinności tego samochodu, no to idzie zapłakać, nie? Dla ludzi, którzy na przykład już powiedzą, że okej, tu wszystkie te wady i tam zwisają, powiewają, jest to auto dla mnie, ale lubię sobie... Nie? Muszę się włączyć. I jak to ładnie teraz szemrze, ale szemrzesz benzynko, ty! 1.6! I radość jest, nie? Radość! No więc to auto ciągnie, słuchajcie, 1100 kg przyczepę. Więc jeśli macie przyczepę, sprawdźcie to zawsze, nie? Ile waży, co to za przyczepa i jaka. Idź pan, daj mi zjechać, jak już cię wpuściłem. I słuchajcie, moi drodzy, no jest to zaskoczenie, jest to duży samochód, no i 1100, no proszę ja was. Mniejsza Kuga ma 2,5 tony, tak? Porażka, nie? Pod tym względem. Co do asystentów jeszcze, co się dzieje, kiedy najedziemy na linię, nie? Nie będziemy mocno trzymać tej kierownicy, tylko delikatnie, to kierownica leciutko zaczyna nam wibrować, nie? Więc znowu, no to jest pozytywna rzecz, zdecydowanie. W natłoku tych wszystkich czujniczków i pierdółek. Oczywiście asystent zmiany pasa ruchu już się włączył. No i zobaczcie, jak to wygląda. Już, pika, sprawdźcie, już nie udało mu się zmienić, nie? No tak to właśnie działa. No to zmieńmy w lewo, powiedzmy, że kogoś wyprzedzam. O, muszę wyprzedzić szybciej, nie? No nawet się ze mną nie pokłócił, ale widzieliście to szarpanie. No nie tak się zmienia pas. Dla wiedzy asystenta tak się zmienia pas. Wyłączę wszystkich asystentów, daję kierunek i bardzo płynnym ruchem sobie leśny milimetr skręcam kierownicę. W zasadzie po prostej linii zmieniam pas. No ten asystent tego nie potrafi, on to zrobi. Zobaczcie jak. Teraz jesteśmy na zakręcie, a tu się już... No trzymam i co? W ogóle zrezygnował w tym momencie. Kolejną taką ciekawostką, no... Jak już człowiek zazna miodu, no to już gorycz nie smakuje tak samo. No zaznałem w Superbie, na przykład, chciałem powiedzieć, zum Beispiel, miodu, jeśli chodzi o system otwierania drzwi. Oczywiście tylko jedno, jedyne ustawienie. Nie mówię o dotykaniu klamek, bo też to działało, nie działało, po prostu dramat. Natomiast miała taką funkcję, Skodzinka, obecna generacja LNK, że można sobie było w menu zrobić, że jak on tylko wykrywa kluczyk i to już tak na takie dobre 5 metrów od nas, to odryglewuje nam auto, tak? Podchodzisz z kopa, już klapa się otwiera, wszystkie drzwi otwarte, dzieciory wskakują, żona zadowolona, wrzuca torebki, bambetle, tak? Natomiast tu jest coś takiego, że to auto też wykrywa kluczyk i co robi wtedy? Odsuwa lusterka. No wow! I podświetla klamkę, nie? W ogóle tu nie ma podświetlenia na zewnątrz żadnego w nocy, nie? Że zaparkujesz przy błocie, wleziesz w błoto, po cimku. No więc skoro już jest coś takiego, co wykrywa ten kluczyk tak dobrze, no to mogłaby być tu opcja w menu, że on odryglowuje ci samochód. Poza tym też uważam, że przy tym nadwoziu już powinny być odsuwane drzwi na bok. Tak jak w Szaranie.
Tu jeszcze jest taki mankament, no to są fajne, miękkie materiały, które udają skórę, ale to jest oczywiście gumoleum plasticum z tryskarken, tutaj jest nieprawdziwa nic, co już wiecie. Natomiast zdarzyło mi się po tamtej stronie, tutaj, nie? Po prostu mam uchwyt na kamerę, no i coraz niechcąco otworzyłem szybę i to już na wieki wieków zostało porysowane. Tak samo tutaj jest gdzieś rysa na wieki wieków, no już tego niczym nie naprawimy. Tu też jest na wieki wieków, tu już jest na wieki wieków, no i to się tak łatwo niszczy, nie? Dobre jest ruszanie po autoholdzie, jak to widać przed chwilą, że no w drugim aucie, którym na co dzień jeżdżę, czyli w Kudze, no to troszeczkę działa inaczej, nie? Tam jest hamulec za późno odpuszcza też, natomiast tutaj, no płynność tej hybrydy, chapeau bas, o stare śmiecie, lubię tędy jeździć. Nie? No i przy takim przyspieszaniu właśnie w tych niższych prędkościach dynamicznym brzydko brzmi silnik. Zdarzyło mi się dzisiaj, ze względu na pogawędkę z delegacją, no tak średnio bezpiecznie zagapić. Czyli dojeżdżam do skrzyżowania, sobie tutaj dyskutujemy na gorące tematy. Ciężko to pokazać, nie? Bo to działa naprawdę w ostateczności, czyli awaryjne hamowanie. Do awaryjnego hamowania nie doszło, bo to nie, ponieważ to były bezpieczne sytuacje, natomiast no, szybko system skoryguje pomyłkę typu. To akurat jest zaleta tego gapienia się tej kamery na nasze oczy. Zauważyłem, że to jest najprawdopodobniej dosyć mądrze powiązane, że załóżmy, że ja sobie tu zmieniam temperaturę, czyli nie patrzę na drogę. On wie, że ja nie patrzę na drogę, ale wie, że coś przede mną stoi dużo wcześniej i mnie o tym poinformuje, że jest tak, żebym zwrócił uwagę na to, że zaraz może być dzwon. No i do tego czasu 2 razy dzisiaj zdarzyło mi się po prostu spokojnie zareagować. To były niskie prędkości, jakie dojazdowe 20-30, że ten asystent przypomniał, że rzeczywiście mógłbym w coś walnąć i to było sensowne przypomnienie, nie było to na darmo. Nie zdarzyło mi się w tym samochodzie, żeby asystent hamowania chociaż raz się rzeczywiście pomylił, że nie wiem, stoi zaparkowane na zakręcie auto, nie ma rozrysowanych linii, on myśli, że ja wjadę w to auto. No on takich błędów nie popełnił nigdy, natomiast inne samochody popełniały i to często. Także to jest dopracowane. Jeśli chodzi jeszcze o ten system, powiem Wam, świetną rzeczą jest to, że podobnie jest w obecnych generacjach BMW, ten wyświetlacz jest dokładnie takiej wysokości. Zobaczcie, jest tu paltona małego Opre i bardzo łatwo w zasadzie, zobaczcie, nie? Jednym takim wycieraczkowym ruchem jestem w stanie ogarnąć całe to menu szybko i skutecznie. I co do jeszcze systemu, bardzo dobrą rzeczą jest i naprawdę pokłony dla kogoś, kto to opracowywał, że to jest proste i przejrzyste, ale między innymi dlatego, że mamy tu i kafelki pokolorowane, mamy napis. Zdarza się, nie? Przecież, że i w telefonach, i w jakiejś elektronice, i w innych samochodach, że mamy tylko i wyłącznie ikonki, albo tylko i wyłącznie napisy, to mamy tutaj i to, i to. Przyznam szczerze, też menu nie jest przesadnie rozbudowane i te wszystkie funkcje znajduję bardzo, bardzo szybko. Układ graficzny, oj. No, coś tam sobie można ustawiać. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, jeśli szukacie recenzji, multimediów i brzydko powiem, jak ktoś się brandzluje tu kolorkami, kafelkami i tak dalej, to nie u mnie, ja się tym nie brandzluję nigdy, po prostu mam awersję do tego. Byłem nastolatkiem, to się brandzlowałem takimi rzeczami na komputerze, ikonkami, kolorami, miałem na to czas. Teraz jestem ojcem, nie mam na to czasu, muszę zarabiać kasę i zdążyć, więc nie obchodzi mnie, jakim to jest kolorkiem, czy ta ikonka na głównym ekranie ma taką funkcję, czy inną. Moim zdaniem właśnie menu powinno być tak skonstruowane, że jak ktoś chce, to sobie je tam będzie konfigurował. Co tu jest? Są tu takie opcje, tak? Natomiast z fabryki wsiadasz, jedziesz, masz wszystko dostępne, co jest najważniejsze i za to szacuneczek. O tako para jedzie, to my też jedziemy. Kierownica, wizualnie wiadomo, co skopiowali, ale jak Chińczykom wolno, dlaczego Koreańczykom by miało być nie wolno, zwłaszcza, że design jest ładny i znany. Fajnie, że zrezygnowali z tego, jak dla mnie, nędznego, pochylnego znaczka Hyundai. W ogóle już mogliby go troszeczkę zrewitalizować. Natomiast mamy tu 4 kropki, które w alfabecie Morsa oznaczają literkę H jak Hyundai. Natomiast przyznam szczerze, skóra jest pierwszej jakości. Manet, tu jest taki bardzo, bardzo premium plastik, bardzo lepny, nie? On się tak klei wręcz do palca, więc tutaj włączanie czegokolwiek to jest pikuś, picobello, fantasticuś. Te wszystkie tu guziczki. No absolutnie to na przykład mimo wszystko nie dorównuje obecnej generacji Mitsubishi Outlander, którym niedawno jechałem na jeździe próbnej, czego nie sfilmowałem, bo nie miałem sprzętu, ale polecam wszystkim, którzy uznają, tak samo jak Santa Fe ma brzydki tyłek, tak samo wiele osób mówią, że jest po prostu obrzydliwy nowy Outlander. Wsiądźcie, weźcie sobie taką topowszą wersję i zobaczcie, na jakim poziomie stoją Japończycy. Tam było Yamaha audio, te guziczki po prostu jak w Denonie jakimś po prostu,
albo jeszcze droższym audio. No po prostu fenomenalne. Ej, da się stąd wyjechać w ogóle? Ja będę za tą kaparą jechał? Ale ja nie wiem, czy mnie tu w ogóle puszczą, czy nie. No tu ludzie mieszkają, muszą mnie puścić. Spytam szefa budowy, inżyniera. Mogę, tylko muszę być cierpliwy, a ja mam czas i właśnie ten czas potrzebuję dla was. Tak, także te wszystkie guziczki da się już zrobić lepiej. No wracając do Outlandera, polecam topową wersję. O Jezu, kochany, już się nie mogę doczekać. To był pchew. Średnio lubię na ten moment cały czas pchewy. Niemniej jednak powiem wam, że no szczęka mi opadła. Tu tam nic nie skrzypi, zmontowanie jest top. No więc co, no mamy tu przeolbrzymią ilość schowków, tak? No wszędzie, tak? W aucie rodzinnym trzeba coś wsadzić. Wybaczmy już, że tam się 2-litrowa nie zmieści, natomiast no tu się powiedzmy zmieści, tutaj też jak się popieści, czyli to się wyjmie, to też się zmieści. Ewentualnie możemy się nastawić na napoje 1-litrowe i też jakoś przeżyjemy. 3 pełnowartościowe rzędy siedzeń. Bardzo panu dziękuję. Grazie, senior, bo to na pewno jest Włoch. Ich tu jest dużo i oni dobrze pracują. W hybrydach pamiętajcie, auta często hamują rekuperacją, ale warto na jakimś dłuższym zjeździe wrzucić sobie na neutral, sobie po prostu spokojnie dohamowywać, żeby żadnej rekuperacji nie było, żeby te hamulce dotrzeć. Bardzo często w hybrydach hamulce są po prostu niedotarte permanentnie, już tylne to wyglądają czasami jak do wymiany. Warto hamulcom porządnie dokopać. Aston Martin nas minął. Z Jamesa Bonda numer 1. Tak wygląda Santa Fe po zjechaniu z gór. No, brudny. Jedziemy sobie 84, no i mamy takie 60 dB. Przy 100 mamy nadal 60 dB. Przy 120 mamy tu 64 dB. Cichusieńko jest w tym samochodzie bardzo. No i 67 przy 140. Dobra, zrobimy sobie teraz klasyczny czek fotelików, wózków i innych piernatów. Zacznijmy od tego, że jeśli tu z tyłu jest fotelik, no to funkcja lounge, to jest funkcja lounge. No co tu się dzieje, nie? No to się kłóci, więc z funkcji lounge nie skorzystamy, jak z tyłu jest fotelik. Ciekawe, że to w ogóle się nie zatrzymuje, tylko ciśnie dalej. Dziś zakładamy, że mamy jednego bambetla mniejszego, drugiego bambetla większego i tak wygląda konfiguracja fotelików. Zaznaczam, że ten fotelik dla większego dziecka zajmuje troszeczkę na szerokość więcej miejsca, co widać tutaj, nie? No i teraz zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, no jest to oczywiście masa miejsca, tak? Kanapa jest oczywiście przesunięta na maksa do tyłu, no i czy ja sobie tutaj usiądę? Dupsko mi się zmieści, z tym, że ja bym tu nie chciał długo jechać, dlatego że powiedzmy, że tu już siedzi taki 2,5-3-latek, który już nie zawsze chce jechać tyłem. Są takie momenty, że go puszczamy przodem, więc jak ja to przekręcę do przodu, tutaj troszeczkę ociera o drzwi, no to co ja mam zrobić z tą prawą ręką, nie? Na ramiona mi brakuje miejsca, tak? Więc dla mnie optymalnie jest no podnieść te dwie ręce. No i tu tak nie ma jakoś specjalnie dużo miejsca dla dorosłego faceta, no ale kobieta drobniejsza, ktoś smuklejszy w ramionkach, to sobie tu usiądzie. No gdybym ja miał dłużej jechać, no to bym tego młodego tutaj jednak obrócił. Wtedy mam, no przynajmniej tutaj rękę spokojnie sobie oprę. W ogóle się przechylę wtedy w prawo. Nie ma tu już tego problemu, że mi brakuje miejsca tu na lewy bark i rękę. No i tak mógłbym jechać spokojnie dłużej. Teraz tak, 2 takich malców w skorupach bez problemu tutaj oczywiście wejdą. Ja bez problemu wejdę między nich i każdy, kto jest ode mnie mniejszy, no tyłek mi wchodzi naprawdę tutaj bez problemu. Zaliczam jako auto rodzinne, nie? Do tego mamy bardzo niski próg. No w zasadzie płasko tu jest. No i masa oczywiście tych wszystkich schowków, więc no to czas sprawdzić teraz, jak to będzie na tamtych 2 dodatkowych Isofixach, które obiecuje Hyundai, że też są do użycia. Tak w ogóle zobaczcie, przyjechałem tu z całym ekwipunkiem, 2 foteliki, powiedzmy 2 dorosłe osoby z przodu. Tego mam w bagażniku tak naprawdę na luzie, wrzucone sanki, dużą walizę, 2 wózki z gondolą i jeszcze torbę lodówę, nie? I to se tak wchodzi, tak se po prostu bez problemu. Tam jest jeszcze ta wredna roleta, też ją wymontuję, wam zaraz pokażę. Natomiast bez tej rolety to w ogóle tu 2 razy tyle bym jeszcze wrzucił. We wszelkich akcjach typu załaduj, rozładuj, włóż fotelik, wyjmij fotelik, uwielbiam po prostu ten panel sterowania. Naprawdę mogę się stąd przesunąć i muszę iść do przodu, tak? Jest to genialne rozwiązanie, strasznie praktyczne. Tu mamy Isofixy, tak? 2. No zobaczmy.
I przez tą wąską dziurę, nie taka wąska, biorę fotelik na 4. Isofix. Tak? No i tak jak mówiłem, to się nie otwiera. Tak? To jest obowiązkowo to się powinno otwierać w takim samym, po prostu obowiązkowo, zwłaszcza, że są z tyłu izofixy, tak? Jakbyśmy to złożyli, no to tu byłby dostęp do dziecka. Za absurd no jakiś, się nic nie da zrobić. Nie obrócę tego fotelika, czyli żeby go położyć przodem, muszę go wyjąć i wsadzić go przodem. Powiedzmy, że teraz wsadziłem ten fotelik. To wygląda tak, że ten kąt oparcia jest zbyt pionowy i to nie jest wina oparcia, które można regulować, tylko to jest wina siedziska, które jest dosyć płasko, więc tu obowiązkowo, żeby było te zalecane 45 stopni, musi być regulacja w tym foteliku. Dobra, no uznajmy, że już ta matka się zgodziła, że tam dziecko siedzi. Doregulujmy sobie to. Tam mamy wirtualne nóżki, czyli 2 plecaki. Ja tu spokojnie usiądę. No i mamy fotelik, tak, wsadzony, gdzie dziecko nie będzie miało miejsca na nóżki. No nie ma takiej w ogóle opcji. Kanapa jest przesunięta tyle. No to spróbujmy przesunąć ją jeszcze dalej. Teraz ja już nie mam miejsca na nóżki. A już nawet się nie blokuje. Tak, to jest maksymalnie do przodu. Oznajmiam wszem i wobec, że izofixy w 3. rzędzie nie mają absolutnie racji bytu w połączeniu z normalnym fotelikiem dla małego dziecka. Zobaczymy, jak to będzie z czymś takim. Jeśli mówimy o takim foteliku, no to już się zupełnie robi inaczej, tak? Bo siedzisko fotelika jest prawie tak długie jak siedzisko tej kanapy. Przy takim odsunięciu cofniemy trochę, żeby tu było więcej miejsca. No to tutaj dzieciątko będzie miało bardzo dużo miejsca. Czyli słuchajcie, tylne izofixy są tylko i wyłącznie dla tych większych dzieci, takich fotelików i poddupników. Nie ma co nawet próbować pakować tam skorupy, dlatego że skorupa się tam wejdzie i zmieści, natomiast dziecko nie będzie miało miejsca na nóżki. No a tyłem nie będziesz małego dziecka w bagażniku wozić, bo nie masz do niego dostępu, więc są to izofixy nie dla skorup. No i teraz kolejna ważna rzecz, czy dorosły człowiek tam usiądzie. Słuchajcie, to jest fotel za mną. Patrzcie, tu brykamy jak po autobusie. Naprawdę, tu już mogli zrobić szyny i osobne fotele. No ale nie zrobili. Dobra, to jest siedzenie za mną. A, w ogóle tylna kanapa, ona jest... Tu można się położyć dosłownie. Super, duży zakres tej regulacji mamy. No dobra, ale robimy taki zakres, żebym ja tu mógł usiąść sam za sobą, z fotel za mną na luzie, więc tyle kanapa jest przesunięta i zobaczcie teraz, jak ja sobie tam wejdę do tyłu. Wejdę specjalnie z drugiej strony, żeby już nie ruszać tego ustawienia. Kolejną ciekawostką przy okazji wchodzenia jest to, że małe dziecko ma tu guziczek. Nie? A fotel odskakuje, duże dziecko ma tu guziczek. I teraz ja sam za sobą zagłóweczek, wentylacja, USB, cup holdery, lampesia. Ja tu mogę spokojnie jechać. Nawet wchodzą mi buty pod kanapę. Już tu jechałem, przyznam szczerze, aby się porozumiewać z kierowcą, można włączyć ten interkom. Świetnie z tyłu słychać. Tu są dodatkowe głośniki jeszcze, tak? Żyć nie umierać, no żeby tak było w 2. rzędzie, nie? No miejscowo jest więcej, natomiast z tym wyposażeniem, tak, całym. No i jeszcze mamy tutaj gniazdeczko, 220V, 200W i z tyłu również można składać siedzenia, tak, z guziczka. Tu pięknie wszystko obszyte tym nabukiem alkantarą, czy co to jest. Przyjemnie i wygodnie. Mam 182 cm wzrostu i naprawdę dużo miejsca. W ostatnim rzędzie jest wgłębienie na głowę, genialnie zrobione, tak? No nie ma szans, żebym tu łbem nawet do dachu dotknął. Świetne są te siedzenia. Czy usiądzie tu druga taka osoba jak ja? Usiądzie. Zobaczcie. Mamy tu miejsce, mamy tu prawilne pasy, tak? No. Rewelacja. Czyli tak, duże dzieci bez fotelika, średnie dzieci w tych takich fotelikach jak ten czerwony, co Wam pokazywałem, małe dzieci zapomnij i dorośli. Bez problemu tu pojadą. A w bagażniku wtedy zostaje nam coś takiego, co starczy na spacerówę, nie? Powiedzmy 2 walizeczki, plecaczki. Jakby brakło tego miejsca, to oczywiście to można jeszcze wyregulować sobie bardziej pionowo, ograniczyć sobie tutaj komfort, natomiast zwiększyć bagażnik. No ale to są, słuchajcie, z tych wszystkich aut typu Kodiaq, tej klasy, tak, Nissan X-Trail i podobne, no to są najbardziej obszerne siedzenia w 3. rzędzie, jako te awaryjne niby dodatkowe 2. To nie są awaryjne. I teraz, jeśli walniemy jeszcze sobie dużego boksa, no to te 7 osób naprawdę pojedzie. Bez problemu. To już jest takie auto, że tak, one są tu zaradne, tu mamusia poda
Bata na dupę! No nie, no po prostu autobus. Tylko nie z małymi dziećmi. W ogóle regulacja tych siedzeń, to przesuwanie, to składanie, to jest tak proste, to jest tak intuicyjne, nie? Zobaczcie, tutaj są te guziczki. Tego mamy jeszcze wspomniane wcześniej tu guziczki, tak? Do drugiego rzędu. Ja sobie tu z guzika po prostu złożyłem te oparcia. Super, to się składa bardzo łatwo. Ciach i leży. To się składa bardzo łatwo. Ciach i leży. To teraz zobaczcie na płasko, jak to wygląda. Ile tu jest miejsca. No to jest kwadratowy autobus, tak? Tutaj wsadzić łóżko. Ja tutaj, zobaczcie, z wyciągniętymi nogami jestem w stanie normalnie spać. I jest płasko, tak? Czy jakieś tam akcesorium typu materac. Muszę to kiedyś sprawdzić. Weekendzik w Santa Fe. No i tak samo rozkładanie, nie? Guziczek sobie tu wcisnąłem, to już mi się podnosi. Jak trzymam ten guziczek, to mogę to regulować. Nie? Strasznie fajnie zrobione. Łatwo przede wszystkim. No dobra, to teraz odsuwamy kanapę na maksa do tyłu, w randomowej pozycji. Robimy tak, jakbyśmy tu mieli siedzieć. Robotę robi oczywiście szyberdach. Jeden, drugi. To jest tylko szyba z taką solidną zasuwą, która w ogóle nie przepuszcza światła. Zobaczcie, jak jest ostre słońce. To jest tak grube, że przez to nic nie przechodzi. Tu chcesz mieć ciemno, będziesz mieć ciemno. To solidna decha, masz ciemno. Dlatego szybciutko się oczywiście odsuwa. I tu się zaczyna robić przyjemnie. Wnętrze jest czarne, jest ponure, ale jak te szyberdachy się odsłoni, to słoneczko wyjdzie, to dopiero widać, jak to auto jest brudne. No to teraz do takiego bagażnika, zobaczcie. W innych autach to się człowiek w ogóle zastanawiał, tak? W którą stronę sanki, w którą nie. No to tutaj się nie trzeba zastanawiać, bo one wchodzą w każdym ustawieniu, więc z sankami no problem. Tak wygląda waliza grande. Słuchajcie, nie ma najmniejszego sensu nawet odsuwać tych foteli. Zobaczcie, ile to jest miejsca. Małe walizeczki wchodzą tutaj, przynajmniej dwie na szerokość, tak? No ale tutaj oczywiście te walizki stawiać tak. No jest sens liczyć, tak? Raz, dwa, trzy z dopchnięciem, czyli 6 takich dużych waliz po prostu tu wejdzie i z boku jeszcze wejdą kabinówki. No jest to olbrzymia przestrzeń bagażowa. Oczywiście po wyjęciu tej najnędzniejszej w świecie rolety, dlatego że ona jest bardzo nisko, to jest 40 cm. No i wtedy co się zmieści? Jedna walizka się zmieści pod taką roletę. No, mamy tu miejsca. No, mamy sobie już te walizki. Malutko to zajęło. Sobie wsadźmy jeszcze wózki do tego. To jest wspomniana roleta. Tak. Plus jest taki, że macie wysoki bagaż, to nad tym bagażem, tą roletą pojedziecie i tu zahaczycie. Minus jest taki oczywiście, że ona jest właśnie bardzo nisko. Plus do tego to jest po prostu brzydki materiał, ale przyznam, że solidny nawet, nie? No ale wiecie, ja wyciągam to, się nie chcę w to bawić. Jeśli chodzi o wózki, to już wiecie, że spacerówę na co dzień, to ja wożę po prostu tak. Wrzucam i zamykam bagażnik. Zobaczcie, tu jest jeszcze miejsce oczywiście pomiędzy i z przodu. Nawet wózka nie trzeba składać, jak jedziecie na szybki spacer z jednym dzieckiem. No ale powiedzmy, tych dziecków jest 2. Wózki może też są potrzebne 2, więc składamy ten wózek. Wózek numer 1. No to wrzućmy drugi z gondolą. Matko, toż tu można nawet z przodu jeszcze oprzeć. Bez problemu. Złożyć, nie złożyć. W przypadku tego auta nie ma to specjalnego znaczenia. Nie, i zobaczcie, to są 2 wózki. Położone jeden na drugi, a tu jest jeszcze wysoko, tak? Czy jak jest ta kratka, mamy olbrzymią jeszcze przestrzeń. Nie, no dorzućmy sobie te sanki. Nie ma problemu. Dorzućmy sobie walizę grande. Można ją tu wsadzić w te sanki w pionie, można sobie wrzucać, tak? Słuchajcie, tu nie ma w ogóle myślenia, tak? Czy się coś zmieści, czy się nie zmieści, bo się po prostu wszystko mieści. Tak, no to torbę lodówkę wsadzę se tu. Mamy port 12V tu z boku, tak, łączymy sobie to pięknie. To jest wszystko pokazowo teraz wrzucone, ale gdyby to jeszcze oczywiście ładnie poukładać, to wchodzi tutaj dosłownie 2 razy jeszcze więcej. Ja mam pytań po prostu, jeśli chodzi o ten samochód, więc wywalasz roletę z auta, instalujesz taką kratkę, jak ja to zrobiłem, jeśli ci zależy na bezpieczeństwie, jeśli nie, no to sobie podniesiesz te zagłówki, one podnoszą się całkiem wysoko, więc coś ci tam to zahamuje, powiedzmy, no i jedziesz. Do tego pomyśl, że masz jeszcze boksa. Naprawdę tu boksa to w miarę normalni ludzie nie potrzebują. Na roletę nie ma dedykowanej niestety przestrzeni w bagażniku, no ale też ją można i tam wrzucić, i tu wrzucić, tak, no tak na dobrą sprawę jeszcze tu nogi położysz, nie będzie problemu. No najlepiej tą roletę po prostu zostawić w domu i o niej zapomnieć. No to teraz jeszcze jedna kwestia, bardzo boleściwa, jeśli chodzi o ten samochód, to przednie siedzenie i fotelik dla dziecka, tak? Nie ma tu Izofixa, to już wiecie. Natomiast
co jest bardzo dobre, jeśli chodzi o ten fotel, to to, że gdyby się okazało, że któryś z fotelików, tych właśnie takich rzadszych, nie mają regulacji tej, to tu jest ta regulacja. Zobaczcie, fotel się pochyla, tak, oczywiście oparcie osobno, więc tu sobie można ten kąt wyregulować tak, żeby właśnie dzieciak nie siedział pionowo. No i co? Ile tego tu miejsca jest? No powiedzmy tyle, żeby jeszcze nóżki tu miał, tak, bo to jest dziecko z nóżkami zazwyczaj. Młody teraz jedzie przodem, młody jedzie tyłem, tak, poduchę pamiętajcie tu wyłączyć. No i zobaczmy, co jest teraz z tyłu. No i za takim fotelikiem mam tyle miejsca, nie? Czyli jakby tam kopał tą dechę, czy coś jeszcze idzie to przesunąć w ogóle do tyłu. No tylko smuteczek, że ktoś po prostu tego Isofixa tu nie zainstalował, tak? No bo tu, powiedzmy, że jak zapinamy ten fotelik na te pasy, no to co? No to jednak trzeba będzie się tutaj troszeczkę Nie, wysoko jest ten pas. Całkiem. Myślałem, że to będzie dużo gorzej, powiem wam. Także fotelik z przodu, taki bez Isofixa, jak wam pokazywałem, też da radę. Czyli mamusia usiądzie bez problemu pomiędzy, tatuś w zasadzie też. Raz, dwa, Isofixy po bokach, mniejsze dzieci w skorupie, trzecie dziecko w skorupie tu. No to trójka małych dzieci bez problemu tu pojedzie. Natomiast nie pojedzie w trzecim rzędzie. To dlaczego nie ma Isofixa? Dlaczego? Iso pourquoi warum why? No to mamy tu jeszcze fotelik taki właśnie dla dużych dzieci. Zapinamy se tu malca. No i tak to wygląda cały czas. Miejsca tu nie brakuje. No to jak już jesteśmy przy dzieciorkach, no to wiadomo, że jeszcze mamy tutaj roletkę, która w praktyce jest upierdliwa pod tym względem, że jak już zahaczysz jedno, to się rzadko zahacza drugie. I robisz to najczęściej przez kabinę, tak? Bo tam sięgasz do dziecka i to tak wygląda, że ciężko, no naprawdę ciężko tym trafić. O właśnie, najczęściej to tak wygląda. Naprawdę ciężko to zahaczyć. No ale jest, nie? Jest i skutecznie chroni przed słońcem. Czy ja muszę się tu czegoś nauczyć, czy co? Czego to tak się ciulowo Tutaj to się opiera i dlatego to nie zahacza, czyli... Jezus. No takie milimetry decydują, czy w to trafisz, czy nie. Podsumujmy sobie foteliki i wnętrze i bagażnik. No trzeba coś dużo mówić. Wlezie tu niemalże wszystko. Ja nie jestem może jakiś bardzo duży człowiek. Więksi ludzie może będą mieli tu jakiś kłopot większy. Sprawdźcie sami wtedy. Ja 182, no to widzieliście. Tu jeden 182, tu drugi 182 i tam trzeci 182 wchodzą bez problemu. I jest naprawdę wygodnie i mam wtedy miejsce na nóżki w każdym z tych rzędów. Fotelik tu, gdzie siedzę, bez Isofixa, bez problemu się zmieści. Tu dwie skorupy wchodzą bez problemu, obracają się bez problemu. Tu usiądzie dorosły człowiek bez problemu, mniej będzie wygodnie dla większych osób, tak, jeśli damy rzeczywiście ten fotelik skorupę do przodu. Z dwoma takimi, no pomiędzy dorosły średnio usiądzie, no ale jak już są takie dzieci, to raczej siedzą same nawet, tak, to wtedy tutaj jeszcze dziecko bez problemu usiądzie. Z tyłu tylko takie dwa, to nie ma szans, nie ma racji bytu tam, bo to się ucina tak tutaj na tym. Dziecko, no bardzo awaryjnie, rzeczywiście to może... Nie polecam. No i przede wszystkim małego dziecka nie posadzisz w bagażniku tak daleko, no bo nie wiem, zadławi się czymkolwiek i se nie będziesz mógł darować do końca życia, więc tego nie zrobisz. 5-osobowa rodzina, luz. Z 2, 3 małych dzieci, luz. 6-osobowa rodzina, nie, już nie. Jak ci się 4 urodzą na pierwszy strzał, to Santa Fe jest nie dla ciebie. To już tylko vany, multivany, busy, coś takiego. 5-osobowa rodzina w każdej konfiguracji znajdzie tu miejsce. Na dziecko w każdym wieku i na bagaż dla wszystkich. No i to wrażenie też, nie? W tym samochodzie, słuchajcie. No to jest olbrzymia zaleta tego samochodu, ta przestrzeń. Dobra, słuchajcie, no to trzeba sobie to Santa Fe chyba podsumować. Wszystkie wady, o których wspomniałem, to są wady, z którymi da się żyć. Wyjący silnik, no ale tylko wtedy, kiedy ostro przyspieszasz. Kiedy tak naprawdę ostro przyspieszamy, nie? To jest rzadkość. Nawet teraz, ja sobie tu spokojnie wyjeżdżam i teraz jak sobie normalnie przyspieszamy, to nagle nic specjalnie nie wyje. To się robi taki, słuchajcie, fajny krążownik. I zwróćcie też uwagę na to, że ten krążownik nie jest taki wielki. On jest duży w środku. Jest większy od Kodiaka w środku. Na 100% siedziałem w Kodiaku, też dla Was postaram się sfilmować. Uważam w ogóle, że nowy Kodiak jest mniejszy w środku niż poprzedni, bo jeździłem... O matko, tymi Kodiakami to już poprzedniej generacji, to przed liftem, po liftem, w RS-kach benzynowych, dieslowych, w nową RS-ką jeździłem, tak?
I powiem wam, że zdecydowanie Santa Fe wygrywa, jeśli chodzi o przestrzeń i wygrywa, jeśli chodzi o rozpędzanie się ze startu zatrzymanego, ponieważ tu jest reakcja natychmiastowa, łatwiej się włączyć w ruch. Natomiast w Kodiaku, nawet w RS-ce, jest zwłoka skrzyni, która utrudnia takie sprytne manewrowanie na co dzień. Oczywiście dużo mocniejszy silnik, ale on się musi tam wkręcić i też brzydko brzmiał. Bardzo mnie to zdziwiło, ten 265 koni benzynka, więc Kodiaczka wykluczyliśmy, a słuchajcie, jechaliśmy w ciemno, po prostu w ciemno jechałem, mówię, biorę Kodiaka, bo mi się podoba, bo wiem, że simply clever i wszystko i co? I jeździmy Santa Fe. Także sprawdźcie sobie Kodiaka, wejdźcie tam, pomierzcie sobie, zobaczcie, jak to wszystko tam wygląda, zobaczcie materiały, jakie tam są i teraz tutaj se można narzekać, że coś jest w tryskarki, ale naprawdę jesteśmy pół wyżej od obecnych Sportline'ów i obecnej RS-ki Skody, jeśli chodzi o materiały i jakość wykonania. Tam te materiały to jest po prostu jak szmatka Jana Niezbędnego, chyba nawet ta szmatka jest lepsza. Sorry, że tak jadę na Skodę, ale zawiodłem się, bo chciałem Skodę, ale już więcej nie kupię. Mówimy sobie tutaj, tak, że narzekamy sobie na te czy inne materiały, niemniej jednak to wszystko, mimo wszystko, jak se porównasz z takim właśnie, z taką Skodą, z takim Fordem Kugą na przykład, tak, no to jesteśmy tu gruba póła wyżej. W samochodzie, ja se tu wrzucam często na sporcik, dostaję po prostu w gratisie, ja nie wiem, nowego ducha, łatwo to przełączyć. Jestem w eko, jestem w sporcie, tak, intuicyjnie. Auto się napędza naprawdę dobrze, widzieliście, to jest takie średnio 9 sekund. Jak na taką kolumbrynę, to i tak nie przyspieszasz w ten sposób, bo wozisz dzieci, tak? Jak jadę sam, to biorę Kugę. Sorry, w Kudze mam tam 7 z hakiem i sobie jadę dynamicznie, załatwiam swoje sprawunki. Natomiast na co dzień nie biorę sobie Santa Fe, bo po cholerę. Więc warto mieć drugie mniejsze auto, a tutaj, jak już jedziesz z rodziną, to tego wszystkiego jest aż nadto. Miejsca jest aż nadto, mocy w silniku, te 215 koni, to jest aż nadto. Zobaczcie, on się leciusieńko napędza. Wolę nastawy sporta i chciałbym, żeby była opcja, że jestem na sporcie plus mam rekuperację na przykład. To było dla mnie idealne. No nie mam do tego dostępu, nikt tego tak nie wymyślił. Do tego wszystkiego, no da się tego używać. To nie jest tak, że to nie działa, tak? Te dotykowe rzeczy. Wyposażeniowo, no co, mamy wszystko oprócz Isofixa. Da się, bez Isofixa da się, tak? Można wsadzić fotelik bez Isofixa. Z trójką małych dzieci dacie radę tym samochodem. O, mój garaż Forda. Tu pracują Włosi. Oni są tacy spokojni. Jest taki stereotyp, że Włosi to cały czas krzyczą: Mamma mia, pizza za zimna. Oni są przykładem spokoju. Wszystko robią profesjonalnie. Nie mają terminu, to cię i tak wezmą, i tak to zrobią. Doładowali mi akumulator w Kudze, bo tam się rozładowywał, nie? Bez problemów, damy ci za auto zastępcze na rachunku 0, gratis. Chcesz serwis, bo już 20 000? Dobra, zrobimy ci serwis, nie ma problemu. Nie mamy terminów, ale zrobimy ci serwis. Mam świetne doświadczenie z Włochami. We Włoszech i nie we Włoszech. No więc, mocy nie brakuje, spalanie jest przyzwoite, świetnie się tym jeździ w górach, nie buja się w ogóle na boki. Napęd zimą to jest po prostu absolutnie sztos. Widzieliście, i chcesz driftem, pójdziesz driftem. Chcesz jechać bezpiecznie, rodzinę zawieźć po lodzie, śniegu pod górę, pojedziesz, zawieziesz, tak? Chcesz wrzucić sanki, wrzucisz. Nie wrzucisz nart do środka, może i dobrze, bo by tu jakieś dyndle były, a tak to sobie najzwyczajniej w świecie bierzesz boksa, wrzucasz wszystko na dach. Masz miejsce na saneczki, 2 saneczki, 3 saneczki, 4 saneczki, walizki, wózki. Jak jeździsz między stałymi miejscami, no pewnie tych wózków nie wozisz, tak jak my na przykład nie wozimy wózków, bo w każdej bazie gdzieś tam są jakieś wózki, więc odpada nam to, więc tego miejsca mamy po prostu masę i to zdecydowało o tym, że go chcemy. Może tak sercem bym wybrał Kodiaka, zwłaszcza, że tam jest ta prawilna benzynka 265 koni, że to w trasie jakoś tak się bujnie lepiej, albo jeszcze dieselek 193, natomiast tym dieselkiem 193 to wiecie, że jeździłem, Skoda Superb, jeszcze na kanale Auto Moto Video Forum wrzuciłem kiedyś test, no więc Superba sprzedałem po 17 czy 18 tysiącach kilometrów, no nie, jeśli w nowym aucie ja muszę jeździć do serwisu co chwilę, to po prostu mówię głośno nie, zróbcie coś z tym, ja nie mam po prostu na to czasu, no. Nie mam, mój czas jest za cenny, żeby jeździć po serwisach i żeby oni aktualizowali klapę i że im to nie wychodziło i prosili o nowy termin. Ludzie, no, 3 razy nie, ze sceny, zejdź. Może już poprawili Skodę, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie choinka w nowym samochodzie, jak wyjeżdżam z rodziną do Włoch. Nie obchodzi mnie wieczny brak asystentów przy dobrej pogodzie, bo nie wiem, coś się zrąbało, tak, u nich. Po prostu nie obchodzi mnie to. No, więc Santa Fe, przestrzeń, dynamika, całkiem spoko. Nie przeraźcie się 1.6. To jest to 1.6, co też możecie obejrzeć na kanale w tej kijance, tak? No taki zrywny silnik, no tak, zrywny silnik. Design, no to jak design, no może się podobać, może się nie podobać. No mnie się summa summarum podoba ten design. Jest tu cicho, jest komfortowo
komfortowo, auto prowadzi się jak czołg na autostradzie, auto prowadzi się jak czołg po śniegu, auto prowadzi się jak czołg w wichurze, wiatrach, śnieżycach. Co prawda radary wtedy przestają działać, też zostajesz bez asystentów. Mogliby to dopracować, przyznam szczerze. Wiecie, gdzie teraz jadę? Umyć to auto! Więc przyznam szczerze, że tak, plusy przysłaniają wszelkie minusy dla mnie w tym samochodzie. Te minusy to są dla mnie zadziwiające wręcz po prostu, jak można o takich prostych rzeczach nie pomyśleć. Koncern, który jest tak doświadczony, od dziesiątek lat buduje samochody, gdzie mogliby zrobić dział po prostu ludzi, którzy sobie oglądają tak jak ja, testy, albo robią, albo zatrudnić takich wariatów jak ja, wsadzić ich do tego auta, zapłacić im te 2000-5000 euro i poprosić, powiedz co jest nie tak, my to poprawimy zanim to wejdzie do produkcji. No i tego nie robią, nie? I dlatego Santa Fe się nie sprzedaje, no. Zobaczcie te statystyki w Polsce sprzedaży Santa Fe. Po Szwajcarii też tego tak troszkę jeździ. Szkoda, sprzedawałoby się, gdyby poprawili mi brzydką dupę, po prostu te światła dali wyżej, ktoś takie fajne grafiki robił na Facebooku, bawił się, co by zrobić, żeby to auto było ładne. Niewiele trzeba zrobić, naprawdę niewiele. Do tego wsadzić prawilny 6-cylindrowy silnik, no albo już chociaż jakieś tam 2-litrowe 4-cylindrówkę, 260 koni. Tutaj zrobili teraz jakiegoś lekkiego lifta, tak? Jest teraz 240 niecałe koni dostępne z tego co kojarzę. Bardzo chętnie dorwę i spróbuję. No to jest coś, co odstrasza. Bardzo, bardzo, bardzo spieprzony plugin, po prostu, z zerowym zasięgiem, z mniejszym bagażnikiem, z małym bakiem w ogóle, gdzie w trasie przejedzie 400. No to odstraszają od Santa Fe. Szkoda. Zważcie sobie, co tu rzekłem, gdyż na co dzień i dla akcji z rodziną, wyjazdy, nawet codzienność, to auto jest wąskie, ono ma 1,90 m, tak? Ludzie. Dobra, pojedziemy sobie na automat. Zasłużyłeś Santa Fe na automat za najwyższą stawkę. Czyli za 25 franków to się myje chyba z kwadrans albo 20 minut. Zobaczycie, jaki czyściutki wyjedzie. Ciężko się myje samemu to auto, bo jest po prostu wysokie, no ale to już jest domena SUV-ów. O, Kodiaczek po liftowym. Dorwę wam Kodiaczka. Kodiak po liftowy w benzynie. To był taki mój prawie ulubiony samochód, no ale połasiłem się na nowsze. No więc powiem tak, plusy zasłoniły mi minusy. Uwielbiam Santa Fe, uwielbiam się czepiać. Dlatego Santa Fe się bardzo lubię, bo mi podnosi adrenalinę czasem po prostu. Jakieś badziewie. Więc jestem na tak, nie zamierzam go sprzedawać po tych 20 czy 30 tysiącach. Mam nadzieję, że się nie będzie chrzanił i że nim pojeździmy te parę lat, bo to jest udany rodzinny samochód. No tyle mogę powiedzieć. Nie dajcie się zwieść wszystkim tym wadom, a tymczasem pozdrawiam was i do następnego.